Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 10 października 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny już odcinek rozmów poświęconych medycynie przedszpitalnej. Dzisiaj w bardzo wyjątkowym temacie. Dzisiaj drugi odcinek w czwartej serii naszej działalności. Dzisiaj z bardzo wyjątkową gościnią porozmawiamy o bardzo ważnych kwestiach. Szczególnie ważnych z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Dzisiaj 10 października, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Kiedy kilka miesięcy temu po rozmowie z Jurkiem Jaskulą, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, porozmawialiśmy, kto mógłby w przyszłości wystąpić właśnie z rekomendacji Jerzego i tutaj serdecznie Jerzemu za to dziękuję. Kiedy otrzymałem te rekomendacje i mowa była właśnie o dzisiejszej naszej gościni, to nie wpadłem w ogóle na to, że dzisiaj tak ważny jest dzień. I kiedy ustalaliśmy tę datę, to ten zbieg okoliczności właśnie nastąpił. I bardzo się cieszę, że w trakcie naszego dzisiejszego spotkania ten wątek z pewnością będzie poruszany, gdyż właśnie zdrowie psychiczne nie powinno być nie powinno być gorzej traktowane, czy nie powinno mieć mniejszej rangi niż to zdrowie somatyczne, te zdrowie fizyczne, które najczęściej w pierwszej kolejności, na które staramy się zwracać uwagę, dbać i uważać na wszystko to, co robimy, by nie przynosiło to wielkich konsekwencji właśnie dla naszego zdrowia fizycznego, ale dzisiaj w szczególności, kiedy będziemy rozmawiać o emocjonalnych skutkach ratowania zdrowia, życia ludzkiego w trakcie naszej pracy w szeroko pojętej medycynie stanów nagłych, w medycynie przedszpitalnej, będzie miało to ogromne znaczenie. Drodzy Państwo, dzisiejszym gościem, jak już wspomniałem, dzisiejszą gościnią będzie pani dr Małgorzata Wypych, psycholożka, interwentka kryzysowa, prezeska Mental Health Center, specjalistka w zakresie interwencji psychologicznej i zarządzania stresem w incydentach o charakterze krytycznym. International Critical Incident Stress Foundation to taki piękna instytucja z pewnością, z głębokim przesłaniem, o której z pewnością dzisiaj będziemy rozmawiać. Również pani Małgorzata Wypych, pani doktor Małgorzata Wypych jest autorką licznych publikacji w zakresie konsekwencji psychologicznych pracy i wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym. Wykładowczyni, trenerka z zakresu budowania odporności, wsparcia koleżeńskiego, systemowego wsparcia pracowników w organizacjach. W pracy jest fanką metod krótkoterminowych. Zapytamy, cóż to takie metody krótkoterminowe są, interwencji w kryzysie opartej na zasobach własnych i społecznych osoby w kryzysie, metod skoncentrowanych na rozwiązaniach poznawczo-behawioralnych, zdrowej empatii. Pani doktor Małgorzata Wypych posiada 10-letnie doświadczenie pracy jako psycholożka w ratownictwie medycznym, od 6 lat wdraża w Mental Health Center programy systemowego wsparcia psychologicznego w organizacjach różnych. Przeprowadziła ponad 500 wykładów i pewnie tyle samo szkoleń dla menadżerów, jak wspierać pracowników przechodzących przez różne kryzysy i problemy psychiczne. Jest mi niezmiernie miło przywitać naszą gościnę dzisiaj w NT Live, gdyż tak jak powiedziałem, jest to zarówno wspaniała rekomendacja, ale głos wielu widzów i słuchaczy, którzy byli w Krakowie, którzy byli na kongresie w Krakowie i mówili, było wspaniale, było mało i dzisiaj jest więcej. Panie i panowie, w naszym studiu witam panią dr Małgorzatę Wypych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, chociaż widzę tylko Jacka, ale za chwilę pewnie będziemy mieli jakieś komentarze na czacie, które dla mnie będą potwierdzeniem życia po drugiej stronie. Tak, te osoby już się pojawiają się z pewnością osoby, które Ty znasz, Małgosiu. Jest Mateusz Komza, niedawno był gościem również NT Live, jest również Michał Winter, pozdrawia nas z Łodzi. Michał Winter ostatnio już zdążył się wpisać na nasz piękny baner, rozmawialiśmy między innymi o Falk Medycyna i z pewnością, drodzy Państwo, będziemy w przyszłości rozmawiać. Jest z nami również pani Jagoda Mikołajczyk, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wsparcie.
jest to jedna z osób, droga Małgosiu, której było mało ciebie Ja się nie dziwię, bo już tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na żywo, że ja miałam sama frustrację, że to 15 minut, to ja się mogę poskarżyć Jurkowi teraz, jeżeli on tutaj gdzieś dołącza, albo będzie nas oglądał, że 15 minut to jest dla mnie zdecydowanie za mało. Nawet jeżeli średnia prędkość mówienia przeze mnie to jest 200 słów na minutę, to za mało było te 15 minut. Tak więc mamy nadzieję, że dzisiaj pani Jagoda wraz z pozostałymi osobami, które były uczestnikami kongresu w Krakowie, będzie usatysfakcjonowana. Mamy tylko 1,5 godziny, więc mam nadzieję, że nadrobimy stracony czas. Pozdrawia nas również Bydgoszcz, Krzysztof Wiśniewski, Pogotowie Bydgoskie. Jest z nami Kawałek Norwegii, Marek, nasz stały słuchacz, który się dzisiaj melduje. Ostatnio coś nas zaniedbuje, ale cieszymy się, drogi Marku, że jesteś. Jest z nami Michał Słomian, ratownik 4 LPR. Michale, raz jeszcze dziękuję Tobie za wspaniałą gościnę w Waszej bazie. Było cudownie, było wspaniale, było fantastycznie. Mało i jeszcze raz mało. Jest Pani Joanna. Asiu, witam, dobry wieczór. Z Rzeszowa pozdrowienia. Serdecznie się cieszę, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Będzie z nami też dzisiaj Małgosia Szymborska, z którą planujemy wspólnie odcinek. Może o nim troszkę więcej w trakcie rozmowy, bo będą pewne wątki, ale Małgosia jest z nami, Małgosia jest ratowniczką, Małgosia jest również świeżo upieczoną trenerką zajmującą się ciekawymi kwestiami, o których może nieco później. Jest z nami również, są pozostałe osoby, jest Arkadiusz Garbacz, którego pozdrawiam, jest Marcin Wojcieszak z profilu Lukas Felczer. Jest to osoba, która na stałe współpracuje z Entelife i dzięki aktywności między innymi Marcina mamy większe zasięgi, docieramy do coraz większych osób. Jest z nami pani Barbara Wypych. Nie wiem, czy to zbieżność nazwisk, czy też nie. Nie, to ja chciałam powiedzieć, nie znam tej pani, ale to jest moja mama. Pani Barbaro, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że jest Pani z nami pierwszy raz. I jest z nami Pani Martyna Małoń. Cześć Martyno, dobry wieczór. Martyna była naszą gościnią, kiedy rozmawialiśmy o kapitanach, pilotach statków powietrznych w LPR-ze, a myślę, że dla Małgosi Wypych LPR jest szczególnie bliski, tak mogę też powiedzieć, prawda Małgosiu? Bliski, chociaż Bydgoszcz była daleko. Bo ja jestem z Krakowa i to akurat tak, nie to miejsce, które musiałam odwiedzać. Ale bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami, pomimo że Kraków, tutaj Oslo, tutaj wiele miejsc w Polsce, wspaniale. Raz jeszcze witamy w Entelife, drodzy Państwo, jak zwykle. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pandemia bardzo mocno nadwyrężyła zdrowie psychiczne w zawodach medycznych, ale myślę sobie, że nie bylibyśmy tutaj dzisiaj, gdyby nie pandemia, bo musieliśmy przejść na online i raczej mieliśmy standardowe myślenie, konferencja, to musi być stacjonarnie, z jakąś imprezą, tańcami i nie powiem czym jeszcze, bo nie będę tutaj promowała niezdrowych praktyk w ratownictwie, a teraz możemy się spotkać online i mieć ludzi nie tylko z Polski, z różnych miejsc, ale i międzynarodowo, także wiecie, plusy i minusy. Plusy i minusy, dokładnie mówiąc, plusy dodatnie i plusy ujemne. Między innymi Entelife powstało krótko przed tym wielkim chaosem, który się pojawił na świecie i jestem komukolwiek za to wdzięczny, bo przez to mogę poznawać między innymi Małgosię, między innymi naszych wszystkich gości. Wspomniany baner, on coraz więcej zapełnia się tymi podpisami i Małgosiu, już musisz mi obiecać, że przy okazji, kiedy będę leciał do Polski na jakieś wydarzenie, konferencję, sympozjum, obiecaj mi proszę, że złożysz podpis na tym banerze, bo jest on dla nas bardzo ważny. Wiesz co, ja nie obiecuję takich rzeczy, bo ja nie wiem, gdzie ja będę, jak ty przylecisz do Polski na jakieś wydarzenie, więc mogę powiedzieć, postaram się, zrobię wszystko, co w mojej mocy, ale słowa obiecuję nie chcę tutaj użyć. Dobrze, to ja obiecuję Ciebie w bardzo miły sposób nękać w tej kwestii. Hallingby, pozdrawia nas pan Krzysztof Kaczmarek, jest również Naja, wielki człowiek, wielki gość, również był w Krakowie, widziałem, pozdrawiamy, cieszę się, że jesteś z nami, jest Kalisz, pani Anna Śmigiel, jest też Alicja, która się też do mnie odezwała, Noworolska, którą zainteresowały pewne rzeczy, które przemyciłem do Polski w ramach kursu
Health Academy, ale może na ten temat to nieco później. Drodzy Państwo, jak zwykle namawiam Was do tego, żebyście napisali jeszcze, skąd nas dzisiaj oglądacie i słuchacie. Dodajcie proszę hashtag MTLI, bo wtedy ten potwór facebookowy się nakarmi i będziemy coraz dalej mogli z naszymi zasięgami docierać. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek szczególnie ważny. Ja już powiedziałem na początku dlaczego. Dzisiaj 10 października, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i tutaj przy ogromnie dużej współpracy właśnie z Małgosią taki tytuł audycji, taki temat rzeka, szeroki, nie da się tego nawet w 1,5 godziny opowiedzieć, ale zdecydowaliśmy się, żebyśmy dzisiaj razem z Państwem zastanowili się, porozmawiali, przedyskutowali na temat emocjonalnych kosztów ratowania. I w kontekście dzisiejszego dnia ma to chyba, Małgosiu, szczególnie duże znaczenie, prawda? Tak, chociaż muszę Ci powiedzieć, że jak są takie dni specjalne czegoś, Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Autyzmu, Dzień Kobiet, to ja mam taki z jednej strony fajnie, że to się promuje, fajnie, że ktoś chce ukłon zrobić, jakąś psychoedukację narodu przy tej okazji przeprowadzać, ale ja myślę sobie, że zdrowie psychiczne to jest coś, o co my powinniśmy dbać na co dzień i coś, o czym powinniśmy mówić na co dzień. Więc ja się cieszę, że tak się akurat nasze losy splotły, że wypadł ten 10 października. Natomiast tak jak powiedziałam, to jest temat, o którym powinniśmy mówić na co dzień, szczególnie w ratownictwie, bym powiedziała. Szczególnie w tak zwanych służbach first responders, bo to jest zagadnienie szersze, nie tylko dotyczy medycyny przedszpitalnej. Teraz na ekranie pojawiają się kolejne osoby, kolejni widzowie, kolejni słuchacze, widzki i słuchaczki, które są dzisiaj z nami. Bardzo jestem za to wdzięczny. Już, drodzy Państwo, zastanawiajcie się nad tematami, wątkami, które z pewnością chcielibyście poruszyć w trakcie dzisiejszej naszej rozmowy. One z pewnością będą znacznie głębsze, dalej wychodziły poza ramę naszego spotkania, ale tak jak Małgosia mnie uprzedziła, że pomimo, że mamy 1,5 godziny czasu, to i tak jest niewiele, więc od ogółu do szczegółu warto temu tematowi się przyglądać. Powiedziałeś przed chwilą, że od święta zwracamy często uwagę na wiele rzeczy, ale gdybyś mogła tak nam w 2 zdaniach powiedzieć, dlaczego naprawdę warto zadbać o to nasze zdrowie psychiczne, bez akademickiego przesłania, bez tylu mądrych definicji, EBM-ów i różnych kwestii. Dlaczego to jest takie ważne? No wiesz co, to ja jednak po akademicku, bo jak zadałeś mi to pytanie, to pierwsza rzecz do głowy, która mi przyszła, no to tak jakbyś pytał o oddychanie, sen, odżywianie, o jakieś podstawowe potrzeby. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako taki stan, w którym człowiek jest w stanie stawiać sobie cele życiowe, realizować je i odczuwać z nich satysfakcję i być przydatnym członkiem społeczności. Tak to rozszerzają. Ale co to oznacza? To znaczy stawianie celów, to znaczy, że wiem, kim jestem, wiem, czego chcę, wiem, co mi sprawia przyjemność i mam motywację, żeby to robić, czyli mam wystarczający poziom tak zwanego antycypowanego szczęścia, czyli wyobrażam sobie, że jak zacznę coś robić, niech to będzie jakieś hobby, niech to będzie uprawianie sportu, niech to będzie pomaganie ludziom, to mam wewnętrzny drive, czyli wydziela mi się już dopamina na samą myśl o tym, że będę to robić, wydziela mi się adrenalina, więc mam energię w mięśniach, żeby w ogóle podjąć się jakiejś czynności i na koniec, jak już coś robię, to odczuwam dodatkowy jeszcze strzał tej adrenaliny czy serotoniny, pozytywne emocje. Więc żeby stawiać cele, trzeba wiedzieć, kim się jest, znać swój system wartości, czyli samoświadomość za tym stoi, kim jestem, jakie mam cechy, jakby w co wierzę, co jest dla mnie ważne, co nadaje sens mojemu życiu. Na tym opieramy swoje cele, czy w życiu zawodowym, czy w życiu prywatnym. Drugi wątek to jest właśnie to, że mam tą wewnętrzną energię, a nie, że muszę rano w łóżku przemawiać do siebie, wstań, idź, musisz, trzeba zacząć mieć pieniądze, żeby kredyt płacić. Więc jakby ten wewnętrzny napęd, to, że my się budzimy już z adrenaliną i mamy chęć do robienia różnych rzeczy i robimy to też w połączeniu z innymi ludźmi, czyli ten wątek takiego bycia we wspólnocie jakiejś, przynależności, czy to jest rodzina, czy to jest przyjaciele, czy to są przyjaciele, czy to są ludzie z pracy, którzy mają te same wartości co ja i dzięki temu ja mogę też coś wnosić do tej społeczności. Więc to jest zdrowy człowiek.
I teraz jak sobie pomyślimy, że no bez wątpienia praca w medycynie przedszpitalnej, czy ja rozumiem, że nas słuchają różni uczestnicy, nie tylko ratownicy, ale być może też strażacy, policjanci, czyli osoby z innych służb, to jest praca, która nie musimy nawet wymieniać, jest obarczona ogromną ilością i zdarzeń traumatycznych, i przewlekłego stresu, i frustracji, i dylematów moralnych, więc tak naprawdę jesteście grupą narażoną na stres przewlekły, czyli nie tylko traumatyczny, taki, że wydarzy się rzeczywiście trudny wyjazd, tak, że jedziemy do 3-letniego dziecka, które się zakrztusiło albo wpadło do szamba i my wiemy, że z tego nawet jak uda nam się coś na miejscu zadziałać, to potem może się skończyć źle w szpitalu, że to jest jedna kategoria stresorów, ale druga to jest to, że są nieuzasadnione wyzwania, że się nie mogę wyspać, że wracam do domu zmęczony, zmęczona, burczę na rodzinę, w związku z tym mi się relacje z bliskimi też psują w związku z moją pracą, więc jakbyśmy mieli tutaj to rozebrać na czynniki pierwsze, to jest stres, stres, stres i stres. I teraz problem polega na tym, że jedną z konsekwencji chronicznego stresu, mówię teraz do medyków, więc mogę powiedzieć, skorygujcie mnie, jeżeli się mylę, jest to, że niestety kortyzol przenika barierę krew-mózg, i robi różne nieprzyjemne rzeczy w naszym pniu mózgu, między innymi wpływa negatywnie na wydzielanie serotoniny, dopaminy, co za tym idzie też w konsekwencji niższa jest adrenalina i mamy z tego skutek taki, że mamy depresję. I teraz jak nie myślimy o tym na co dzień, czyli jeżeli my na co dzień nie potrafimy regulować swoich emocji w właściwy sposób, znaleźć równowagi pomiędzy pracą a domem i w ogóle życiem prywatnym, tak, żeby mieć jakieś inne źródła energii życiowej, tak, żeby gdzieś te emocje z siebie w zdrowy sposób zrzucić, no to konsekwencją pracy w zawodach medycznych, czy w medycynie przedszpitalnej, czy strażaków czy policjantów będzie to, że będą mieli konsekwencje długoterminowe w postaci chociażby depresji, zaburzeń lękowych. Jeżeli sobie nie poradzimy z traumatycznym doświadczeniem, to będzie PTSD, więc odjeżdżamy mocno od definicji zdrowej osoby. Więc myślę sobie, że jeżeli my na co dzień o ten stres chroniczny nie zadbamy, żeby był niższy, żeby wiedzieć, jak sobie odreagować emocje i jak zmniejszyć też swoje reakcje emocjonalne w trudnych sytuacjach, no to w konsekwencji będziemy mieli bardzo dużo osób, które będą miały zaburzenia psychiczne. Przewinęły się w trakcie Twojej wypowiedzi bardzo ciekawej kolejne osoby, które się z nami przywitały. Myślę, że zwróciłaś uwagę na wiele z nich, szczególnie, że pojawiły się tam i Warszawa, i Kraków, i różne inne miejsca, ale też pojawił się słuchacz, widz, pan Marek z Afryki. Z Afryki nas dzisiaj można... Afryka duża jest, a która część? Panie Marku, troszkę więcej szczegółów. Gdzie w tej Afryce dzisiaj? Misja czy wypoczynek? Tak, tak. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żebyście w trakcie naszej rozmowy z Małgosią, żebyście komentowali to, co się dzieje. Będzie nam bardzo miło, bo Małgosia też pewnie jak każdy człowiek będzie się cieszyła z tego, jeżeli ta interakcja, rozmowa, dialog będzie, a same pytania, drodzy Państwo, zadawajcie je w tej części Q&A. Teraz troszeczkę porozmawiamy, troszeczkę wątków powyciągamy, te, które ułożyć w takim naszym scenariuszu. On nie jest oczywiście jakoś bardzo mocno zamknięty w ramach, jest on elastyczny, ale pytania, na które już teraz czekamy od Państwa, będą naprawdę na wagę złota. I jeżeli można, to już je notujcie na swoich kartkach, karteczkach, przypominajkach, żebyście mogli je zadać. A jeżeli uznacie, drodzy Państwo, że nasza audycja warta jest tego, żeby na przykład udostępnić ją, to pod okienkiem tutaj, jak naciśniecie przycisk udostępnij, to można to udostępnić. Będzie nam bardzo miło, jak wkleicie tam te wszystkie lajki, łapki. Nie znam się na tym, to kazali powiedzieć, powiedziałem, marketingowcy są zadowoleni? Zadowoleni. Dobrze, i kończymy tę kwestię. Raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie przywitać Państwa. To jest bardzo miłe, kiedy rozpoczynamy audycję i tylu z Was, drodzy Państwo, jest. Małgosiu, a czy są jakieś takie, no bo powiedziałaś troszeczkę przed chwilą, ale czy są jakieś takie, no właśnie, no zdrowe i niezdrowe formy radzenia sobie z jakimś takim stresem, z wszelkimi trudnościami, jakie wychodzą z tego naszego zdrowia mentalnego, które no właśnie wykorzystujemy,
albo nie powinniśmy wykorzystywać, albo jak je kontrolować do tego, żeby one właśnie się nie rozwinęły w depresję, w PTSD, w te wszystkie problemy, o których przed chwilą powiedziałaś. Czy są takie mechanizmy właśnie niezdrowego postępowania? Wiesz co, to jak mielibyśmy zacząć od mechanizmów niezdrowych, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest tłumienie emocji. Dzisiaj mieliśmy głównie skupić się na tych emocjonalnych kosztach ratowania. Ja myślę sobie tak, że jak wyobrażamy sobie codzienną pracę ratowników, to bardzo duża część tej pracy to jest praca emocjonalna, która polega na tym, że ja muszę albo jakieś emocje stłumić, albo coś pokazać, czego nie czuję. Czyli jeżeli jedziemy do jakiegoś wyzwania i my wiemy, że tam będzie ciężko, bo nie wiem, już wiemy, że się ktoś zachowuje agresywnie, albo jedziemy do rodziny, do miejsca, które znamy, bo ich odwiedzamy od czasu do czasu i wiemy, że tam będzie ktoś rozhisteryzowany w emocjach, będzie ktoś na nas krzyczał, a jeszcze jakieś zwierzęta tam może są i zawsze jest dyskusja z tym właścicielem, żeby psa zamknął, a może jest tam ktoś, kto zazwyczaj się zachowywał agresywnie w stosunku do nas, więc od razu już dzwonimy po kolegów policjantów, ale ojej, co za zaskoczenie, nie odbierają telefonu z dyspozytorni, więc trudno jest policję wezwać. Czyli możemy po prostu się obawiać jakiegoś zagrożenia własnego zdrowia lub życia, ale jedziemy do sytuacji trudnej pod tytułem dziecko, tak? I bez względu na to, ile mamy doświadczeń, ile wy macie doświadczeń z wyjazdami do dzieci, to każdy taki wyjazd jest jakimś stresem, bo nie wiemy, czy sobie poradzimy, nie wiemy, jak się będą zachowywali rodzice, otoczeni w tej sytuacji. Może być tak, że po prostu zaczęliśmy świeżo pracę i nie czujemy się jeszcze kompetentni, więc po prostu cały czas mamy w sobie taki niepokój, czy ja sobie dam radę, czy koledzy mnie wesprą, czy pojadę do rodziny i oni zauważą, że jestem niekompetentny i potem będzie skarga. Skargi są jednym z większych stresorów wśród ratowników. Czasami to nie jakieś traumatyczne doświadczenie i śmierć w trakcie pracy, ale to, że ja muszę się tłumaczyć, rozliczać wewnętrznie w organizacji jest bardzo dużym stresem. Więc teraz jakby podsumowując te wszystkie przykłady, które tutaj przytaczam, mamy lęk. I ten lęk może wynikać z tego, że nie wiemy, co mnie czeka, albo jest to lęk związany z jakimś zagrożeniem o siebie. I myślę sobie, że pierwsza rzecz, która jest potrzebna w takiej sytuacji, to żeby ten lęk zmniejszyć, ale my go możemy zmniejszyć tłumiąc ten lęk, czyli odcinając się od swojego ciała, troszkę tak się zamrażając, dysocjując, co może być dobrą techniką na krótką metę, czyli jeżeli ja się zamrożę na chwilę, żeby się zmobilizować, żeby uruchomić racjonalne myślenie, żeby ten mózg gadzi, układ limbiczny nie zaburzał mi myślenia i kora przedczołowa działała, tak? Mogę się na chwilę zamrozić, ale jeżeli ja się tak w pracy będę zamrażać non-stop, szczególnie widząc ludzi w smutku i tłumiąc swoją empatię i swój smutek, to my się możemy zamrozić na zawsze. I potem nie będziemy też tej empatii odczuwali w bliskich relacjach. Więc tłumienie emocji może być niezdrowym mechanizmem. Kolejny mechanizm, którym sobie radzimy, to jest niestety spożywanie alkoholu. I wiemy, że ta grupa zawodowa ma z tym problem i nawet jeżeli niektórym się wydaje, że tak, żeby troszkę reset złapać wieczorem przed spaniem, jak już wracam do domu, żeby się rozluźnić, to ja się napiję alkoholu. No ale jak jesteśmy cały czas w niepokoju, mamy podwyższony poziom adrenaliny i my spożywamy alkohol, to on jest dosyć szybko metabolizowany. No i potem trzeba zwiększać dawki, więc ryzyko uzależnienia od alkoholu jest ogromne, no i cały ta ukryta, niepoliczalna ilość lekarstw, które można sobie albo załatwić, albo ukraść też, bo takie sytuacje też się zdarzają, powoduje, że jest ryzyko uzależnień po prostu od substancji chemicznych. Również niemówienie o tym, co się czuje, jest problemem. I teraz mamy takie niestety środowisko, które jest od zarania jednak środowiskiem męskim. Teraz jest coraz więcej kobiet, więc jest pewna kultura, że o emocjach się mówi w określony sposób. Można się wkurzyć, można złość pokazać, ale jak ktoś już czuje smutek, to będziemy troszkę czarny humor stosować, dystansować się do tego, więc są emocje, o których można mówić. Jak się wkurzymy, czujemy gniew, ktoś nas ze złości, no to jest złość często jest emocją, która maskuje inne rzeczy pod spodem, to jest okej, ale jak już ja czuję niepokój albo odczuwam rozpacz,
no to już do tego się nie przyznam. No i teraz to jest takie środowisko, więc każda nowa osoba, która wchodzi do tego środowiska, trochę konformistycznie się dopasowuje do tych zasad, więc nawet jak przychodzą kobiety i może one by wprowadziły jakieś inne sposoby radzenia sobie z emocjami, no to nie pasuje trochę do kultury. One muszą się zachować, żeby być zaakceptowane, muszą się zachować w taki sposób, jak zostały wyznaczone te reguły. Dlaczego o tym mówię? Bo może teraz w niektórych osobach się taki bunt od razu urodzi, nie? Że przyszła pani psycholog i mówi, rozmawiajmy o emocjach. A ja sobie myślę tak, że jest bardzo dużo badań, które pokazują, że ludzie, którzy mają sekrety różne i nie mówią o swoich trudnościach, po prostu mają zwiększone ryzyko zawału. I to się przekłada na zdrowie somatyczne. Z Grześkiem Nowakiem parę lat temu zrobiliśmy takie badanie. Wspominałam o tym też w Krakowie na konferencji. Nie było to jakieś super ekstra naukowe badanie, po prostu puściliśmy ankietę i tam wzięło udział w tej ankiecie ponad 150 osób, więc powiedzmy w badaniach psychologicznych, jakbym robiła pracę magisterską jeszcze raz, to by mi zaliczyli taką liczbę, taką grupę badawczą. 50 i pytaliśmy o to, jak sobie radzisz z emocjami, czy masz z kim porozmawiać na temat różnych trudności emocjonalnych, psychicznych w pracy. I połowa uczestników tego badania odpowiedziała, że z nikim nie rozmawia na temat swoich emocji, w tym nie rozmawia również ze swoimi partnerami, partnerkami w relacjach intymnych. Więc to by oznaczało, że jeżeli przyjmiemy, że to jest jakaś reprezentatywna grupa, że połowa ratowników z nikim nie rozmawia o tym, co czuje, jakie ma dylematy, jakie ma myśli związane z pracą, czym jest naprawdę obciążona i co się z nimi czuje, co się z nimi wewnętrznie dzieje, jakie mają emocje. No to jest bardzo dużo. A z drugiej strony wiemy, że ujawnienie sekretu, jeżeli ja mogę chociaż jednej osobie powiedzieć, co ja naprawdę czuję, sprawia ogromną ulgę i my sobie możemy powiedzieć, ok, intuicyjnie ja czuję, że jak się komuś zwierzę, to mi się zrobi lepiej, ale to, co wiemy z badań naukowych, to też jest uwolnienie procesów poznawczych. Bo jeżeli ja jakieś swoje myśli tłumię, no to tam, wiecie, leci po obwodach jakaś myśl i ja muszę użyć jakąś energię w mózgu, żeby inhibicja zaistniała, żeby ją stłumić. I w momencie, kiedy ja przestaję to tłumić, bo ja jednak o tym powiem, to jest po 50% tej energii, która była na tłumienie, tak, wykorzystywana, jest uwolniona. Więc ludzie po zwierzeniu się rzeczywiście czują ulgę i lepiej im się myśli, lepiej się mogą koncentrować na zadaniach, lepiej podejmują decyzje, mają wyższy poziom samokontroli. Czyli też ta energia, wiesz, mam sekret, tłumię go, ale zwierzę się, to ja mogę lepiej kontrolować emocje, jak już mam porozmawiać z rodziną czy z pacjentem. Więc to może się wymiernie przekładać też na wasze funkcjonowanie w pracy czy w relacjach. No więc mamy tłumienie, mamy sekrety, mamy alkohol, zachowania ryzykowne. Szczerze mówiąc, to nie widziałam badań naukowych na ten temat, ale w środowisku chodzą heheszki o tym, ile jest romansów w pracy i ile jest zdrad, ile się związków z tego tytułu rozpada. No a to jest też metoda radzenia sobie ze stresem dosyć kompulsywna też. No więc tyle mogę wymienić z takich podstawowych, negatywnych. Negatywne, bo są jakieś pozytywne? No i to jest już bardziej skomplikowane pytanie, aż mi ciężko, wiesz, zaczerpnąć powietrza, bo od czego by tu zacząć? Myślę sobie, że trzeba by zacząć w ogóle od prewencji, od tego, żeby przygotować ludzi do pracy, którą za chwilę będą podejmować. Bo bardzo dużo ludzi nie ma po prostu wyobrażenia, na czym ta praca będzie polegała. Nawet jak jesteśmy po 5 latach studiów z medycyny i się nasłuchamy o różnych przypadkach, to tam nas uczą radzenia sobie z trudnymi rzeczami, tak? z ciężkimi rzeczami, może z przypadkami wyjątkowymi, żeby być po prostu mega turbo ratolem, a potem w pracy codziennej okazuje się, że te 80% wyzwań to jednak jest ból brzucha, jest nieuzasadnione, jakaś starsza pani chce, żeby ją za rękę potrzymać, więc jest mnóstwo frustracji, więc trochę jest tak, że ludzie nie tylko nie mają wyobrażenia o tej pracy, jak się decydują na edukację w tym zakresie, ale jak kończą studia, to też czasami nie wiedzą, co ich w pracy czeka i potem jest to zderzenie z rzeczywistością. Czyli jest wyobrażenie i jest prawda o ciężkim, brudnym, fizycznie obciążającym zawodzie. Więc wiedza o tym, co mnie czeka,
już przygotowuje ludzi do tego, żeby lepiej sobie z tymi sytuacjami radzić. Po drugie, bardzo mało się mówi w ratownictwie o emocjach właśnie, które jakby nie wypada ich okazywać, takich jak smutek. Mi się bardzo często zdarzało, jak wspierałam ratowników, że przychodzili do mnie z rzeczami, które były tabu. Oni sobie nie mogli porozmawiać na ten temat otwarcie, nie wiem, w bazie z kolegami, bo oni odczuwali żałobę kilka dni po śmierci jakiegoś pacjenta. I jest taki termin jak żałoba nieuprawniona. Ona nie jest nieuprawniona, tylko po prostu to jest żałoba, o której w sumie nie powinienem mówić, bo nie mam prawa, żeby tą żałobę odczuwać. Czyli są czasami pacjenci i rodziny, z którymi bardziej się identyfikujemy. Oni nam naszą rodzinę przypominają, albo coś nas wzruszy w zachowaniu tej rodziny. I tam no jest śmierć, czy może to być śmierć dziecka, ale to może być śmierć nastolatka. Czasami was wzrusza śmierć starszej osoby, bo widzicie, jak bardzo ta osoba była zaopiekowana przez rodzinę i wychodzicie z poczuciem straty. Jeżeli jeszcze macie empatię, a nie poszlibyście do tego zawodu, jakbyście empatii nie mieli, no to empatia sprawia, że się zarażacie tymi emocjami, czyli jest najzwyczajniej w świecie contaminated jesteście, zarażeni, tak? Wsiąkają te emocje w was jak gąbkę. I jest to rodzaj żałoby. I teraz ja spotkałam ratowników, którym się uruchamiała żałoba po sytuacji sprzed 10-15 lat. Że oni to tak długo w sobie nosili i nagle zaczynają płakać, coś małego się zadzieje, jakieś jest podobieństwo tego pacjenta nowego do tego sprzed 15 lat i nagle jest przypływ smutku i rozpaczy i oni mówią, jak to, nie? Przecież to jest stara rzecz, czemu ona mi jeszcze w głowie siedzi? Ano dlatego, że nawet tego nie spróbowaliśmy nazwać, że ja czuję smutek po stracie tego pacjenta. Więc to jest taki wątek właśnie, o którym się mało mówi, a ja sobie też uświadomiłam, że wiecie, w ratownictwie jeszcze jest tak, że my jesteśmy krótko z pacjentami, tak? No jakby wchodzimy, zabieramy, no zależy jaką ktoś tam ma technologię, czy on działa na miejscu, czy po prostu śpieszy się, żeby zawieźć pacjenta do szpitala, ale jednak ten kontakt jest skrócony. Ale macie w swoich zespołach kolegów, koleżanki, czy to są ratownicy, ratowniczki, pielęgniarze, pielęgniarki systemu, czy lekarze, którzy pracują na oddziałach i mają pacjentów przez tygodnie, miesiące i się przywiązują do nich, się przywiązują do ich rodziny. Jak taki pacjent umiera, to też się pojawia żałoba i też się o tym nie mówi. Więc myślę sobie, że wiedza o tym, że to mnie czeka i że to jest normalne, to, że mamy czasami idealistyczne podejście i jakby zawsze trzeba szanować ludzi, a potem się okazuje, że jest jakiś sprawca wypadku, w którym zginęły 3 osoby, trzeba mu pomóc i owszem, no jakby moralność nam nakazuje działać, ale w środku odczuwamy mnóstwo gniewu, tak? I wcale nam się nie chce tak dobrze go obsługiwać, jak by zasługiwał, gdyby tego nie zrobił. Więc myślę sobie, że wiedza o tym, że będzie dużo różnych emocjonalnych sytuacji, że będzie i lęk, i smutek, i radość, i wzruszenie, i wkurzenie, i gniew, i poznanie tych sytuacji z opowieści nawet od kolegów sprawia, że już jakby przewidujemy, co może się nam przydarzyć, więc to jest prewencja. Wiedza o tym, na czym naprawdę ta praca polega i z jakimi emocjami się wiąże. Drugi etap to jest oczywiście umiejętność regulacji emocji, czyli to są rzeczy, których powinniśmy się uczyć. Powinniśmy się uczyć w domu, szkoła nas powinna tego uczyć, a już na pewno w zawodach związanych z dużym obciążeniem, stresem też powinniście mieć tak naprawdę zajęcia z regulacji emocji na studiach, a jak nie, no to w pracy powinny być oferowane. I teraz jak wiem, że się rozgadałam i teraz Jacek się zastanawia, kiedy tutaj Gośka weźmie dłuższy oddech, tak żeby można było jej zadać. Ja się chciałem zapytać, jak to robisz, ale mów dalej i zaraz zapytam, tak. No widzisz, cały czas oddycham, słuchaj. Mam pulsoksymetr, ale bym nie sprawdzałam pomalowane paznokcie, więc jakby cały czas poziom tlenu jeszcze jest wystarczający. Proszę dalej. Ale no więc mamy prewencję, przygotowanie do tego, co nas może spotkać, a potem mamy sytuacje emocjonalne i teraz to, co nam pomaga, to jest umiejętność regulacji. Umiejętność regulacji zaczyna się od tego, że ja siebie obserwuję i ja wiem, co ja w tej chwili czuję. Że zaczyna mi się robić gorąco i gorąco mi się robi, jak jestem zezłoszczony, zezłoszczona, odczuwam gniew, mam ochotę komuś przywalić, ale muszę to skontrolować. Ale samo nazwanie tego, nie? Odczuwam złość, ta osoba mnie wkurza,
obniża jakby nasilenie emocji złości. Jeżeli mi się robi smutno, bo widzę kogoś w prawdziwej rozpaczy i jakby zarażam się tym smutkiem, to oczywiście wy nie będziecie płakać, tak? Bo macie rzeczy do ogarnięcia i trzeba działać, ale samo stwierdzenie, ok, jest mi bardzo smutno i za chwilę mogę się rozpłakać, przełykam ślinę, żeby to zahamować, ale świadomość, że mam w sobie ten smutek, pomoże ci ten smutek rozładować, jak akcja już się skończy. Czyli rozpoznanie tego, co czuję, nazwanie tego, a potem trochę jest tak, że jeżeli my na moment zatrzymamy tą emocję, no bo muszę się opanować, żeby jednak wykonać różne czynności, ale jak ja wiem, co czułam, to ja mogę skończyć akcję i pomyśleć sobie tak, skoro czułam smutek, a mam trochę czasu, to wyjdę sobie na świeże powietrze, pooddycham i może mi popłyną łzy i to jest w porządku. Czyli takie normalizowanie, że mam prawo się popłakać po tej akcji. Jeżeli ja jeszcze mam świadka tych moich emocji, to jeszcze lepiej jakby pomaga to te emocje rozładować, bo nie tylko ja akceptuję to, co czuję, ale czuję, że ja z moimi emocjami jestem też zaakceptowana. Więc to jest bardzo ważna umiejętność. Ale może jest tak, że odczuwam smutek, ale nie mam przestrzeni na dyżurze na płacz, bo mam następne wyzwanie i ja muszę wtedy coś zrobić, żeby odwrócić swoją uwagę od tej emocji, tak? Czyli może lepiej pograć w gry, poskrolować Facebook, iść ugotować sobie coś, czyli zastosować techniki przekierowania uwagi, bo akurat w tym momencie nie mam przestrzeni na odreagowanie smutku. Więc to są, jakby moglibyśmy tutaj popłynąć i o różnych emocjach różne rzeczy mówić, ale tą umiejętność rozpoznawania, nazywania, odraczania i stosowania zdrowych metod regulacji musimy mieć. To pozwoli, że... Następna rzecz, o której mam mówić, co jeszcze pomaga. Tak, to zanim to, drodzy Państwo, my widzimy Wasze komentarze i pomimo, że Małgosia dużo tutaj mówi, ale mówi bardzo ciekawie, ja się bardzo cieszę, bo w tym momencie mogę jej wstawić pranie, może mogę, jakbym miał psa, to bym psa wyprowadził i rozmowa by była naprawdę nadal rzeczowa. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, takich gości uwielbiam bardzo, bardzo. Wy komentujecie tutaj, co się dzieje i jest Kamil, i pani Jagoda, i pozostałe osoby, jest Grzegorz Lewandowski, dyskutujecie, rozmawiacie. Wczoraj byłem gościem Kamila, Kamil jest na drugim roku medycyny, jest sam ratownikiem, studiował trochę kiedyś psychologię, więc widzę tutaj, tu się dzieje dużo. Małgosiu, jak tam masz ochotę zerknąć sobie na pewne rzeczy, to ja się bardzo cieszę, że ta rozmowa tam kwitnie i się rozwija. O tych dobrych rzeczach dokończ, bo ja chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, taki mały komentarz, ale też zadać Tobie jedno pytanie, więc może dokończ ten wątek, bo jest bardzo ważny. Tak, bo tego wątku to ja nie skończę, bo tu można było w nieskończoność jeszcze dodawać różne rzeczy, ale o jeszcze jednej ważnej rzeczy odpowiem, która sprawia, że my się mniej stresujemy i mniej mamy lęku, niepokoju, zanim my gdzieś jedziemy. I to jest poczucie naszych kompetencji. Czyli taka trochę moja samoocena jako ratownika, ratowniczki medycznej. I to poczucie kompetencji oczywiście opiera się na tym, czego my się nauczyliśmy, czy my byliśmy dobrym studentem, czy tam trochę jednak lawirowaliśmy na tych egzaminach, więc to jest jeden wymiar, który buduje naszą taką zdrową pewność siebie. Potem to są oczywiście doświadczenia, które zbieramy. To jest debriefing, który robimy sobie razem i uczymy się, co można następnym razem zrobić lepiej. To jest pozytywny feedback od zespołu, że dałeś radę, dobrze ci poszło, tak? Szczególnie jeżeli jeździmy w jakimś stałym składzie i ludzie widzą nasz progres i mogą nam dać tą informację zwrotną, że coraz lepiej ci wychodzi. Więc to wszystko, czyli ta wiedza o sobie, że ja jestem coraz bardziej kompetentny, że ja sobie radzę z takimi sytuacjami, że już wcześniej miałem podobne wydarzenie i mi się, nie wiem, udało zadziałać, tak? Że jestem osobą kreatywną, bo w różnych sytuacjach znajduję jakieś inne wyjścia, zabraknie jednego leku, to się znam na tym i mogę czymś to zastąpić. Ja wiem, że mówię teraz o jakichś podstawowych rzeczach, ale naprawdę kompetencje sprawiają, że my się mniej stresujemy przed podjęciem akcji.
I teraz jeżeli my mamy dużą niepewność w sobie, bardzo się koncentrujemy na błędach swoich, tak? Mamy taką tendencję do powracania do tych błędów i a co by było gdyby, a można było inaczej, poczucie winy, że ja kiedyś jakiś błąd popełniłem, czyli idziemy w stronę takiego koncentrowania się na błędach i obwiniania siebie, to ja nie widzę tych sytuacji, które były sukcesem dla mnie, na których mógłbym pozytywną samoocenę budować. I po prostu trzymam się negatywnej wersji siebie i się boję przed każdym wyjazdem, że ja mogę ten sam błąd powtórzyć, a co będzie tym razem. Czyli trochę jest tak, że stabilna samoocena jest również tarczą ochronną, jeżeli chodzi o stres. Zaciekawiły mnie dwa wątki. Jeden, odniosłaś się do sytuacji, kiedy nagle musimy zaopiekować się na przykład sprawcą jakiegoś zdarzenia i niekoniecznie mamy na to ochotę. Dzisiaj kolejny rok z rzędu, 9. już raz, miałem okazję uczestniczyć w naszym szkoleniu, kursie, który dedykowany jest procedurze active shooter, czyli masowe zdarzenie, strzela człowiek, morduje mnóstwo ludzi i trafić chciało na mnie i na mojego partnera, musieliśmy się zająć tym człowiekiem, którego postrzeliła policja na tyle skutecznie, że on jeszcze żył, krzyczał, mówił i potem płakał. Powiem, że pomimo, że to była inscenizacja, że przeżył. Tak, i to była inscenizacja, to była tak realnie zrobiona bo to byli policjanci, nawet pozoranci, którzy się wcielili w tę rolę, to byli policjanci. Wielu z nich jest przeszkolonych, trenerów, instruktorów. I powiem szczerze, że kiedy podchodziłem do tego człowieka, widząc, co się wcześniej działo, kiedy strzelał po prostu do ludzi, padały te osoby jak przysłowiowe kaczki, to miałem mieszane uczucia. Oczywiście wiedziałem, że należy robotę zrobić, ale nie wiem tak do końca, czy w rzeczywistości miałbym taki spokój ducha. Wydaje mi się, że nie. I za chwilkę cię zapytam, jak sobie z tym poradzić, ale też zadam jeszcze jedno pytanie. Powiedziałaś wcześniej o tym, że bardzo niechętnie rozmawiamy o swoich emocjach. Bardzo często nawet z partnerem, z partnerką w rodzinie nie chcemy o tym mówić. Chciałbym zapytać ciebie o dwie rzeczy. Pierwsza, dlaczego nie chcemy o tym mówić? Co stoi, co jest tego powodem? I jak sobie z tym poradzić, jeżeli widzimy, że osoba, która nie chce rozmawiać o emocjach, jak sobie w tym pomóc, jakich mechanizmów używać, bo często to niestety, tak jak powiedziałaś, rodzi konflikty, rozpadają się związki, dzieją się przeróżne niedobre sytuacje, które nie powinny się zdarzyć, a kiedy już jest po fakcie, to czasami jest już za późno. No to właśnie, dlaczego to robimy? I jeżeli już wiemy dlaczego, no to jak sobie z tym poradzić? No i może do tego pierwszego wątku z tego szkolenia. Wiesz co, pytanie dlaczego jest bardzo trudnym pytaniem, bo przyczyn jest wiele. Pierwsza przyczyna może być taka, że jako dzieci, sorry, że wracam do tego wątku i możecie się spodziewać po psychologu, że będzie jednak do dzieciństwa zaglądać, nie zostaliśmy nauczeni tego, jak sobie radzić z emocjami. Czyli nasz opiekun, jak byliśmy w jakimś stanie emocjonalnym, nie potrafił tego nazwać, przez co przechodzimy. Tak? Czyli dziecko płacze, a rodzic odwraca uwagę od płaczu i w zasadzie dziecko, czyli tam coś słodkiego, zobacz, ptaszek leci, o jaka śliczna chmurka. I w ten sposób dziecko dostaje komunikat, to co czujesz, to ja nie chcę tego, musisz szybko z tym skończyć, bo nie wiem, my nie płaczemy, my się nie smucimy, rodzic nie potrafił przyjąć tego smutku, więc pokazał dziecku, że masz zabronione odczuwać smutek. A jak czujesz smutek, to sięgamy po cukier i wtedy się poczujesz lepiej. Czy mogło być tak, że dziecko się złościło, ale nie, w naszym domu wszyscy się miło do siebie odzywamy, złość jest niepoprawna, więc dziecko się uczy tłumić złość, żeby nie dostać dodatkowej kary od rodzica. Więc jak byliśmy wychowywani w takim systemie, w którym nie nazywano, nie normalizowano naszych emocji, jak byliśmy mali, to wyrastamy na osobę, która kompletnie nie umie nazwać swoich emocji, ale też co się dzieje, czasami jesteśmy przerażeni tym, że emocje odbierają nam kontrolę, bo jest nam trudniej oddychać, łzy nam lecą, nie potrafimy ich powstrzymać, więc trochę jest tak, że jest lęk przed emocją. Idzie smutek, a ja się go boję, bo się boję, że mnie zaleje i że jak mnie już zaleje ten smutek, to ja z niego nie wyjdę przez 2, 3, 4, 5 godzin, po prostu jak już się poleje ze mnie, to stracę nad sobą kontrolę. Jeżeli ktoś zadaje mi pytania o mojej żałobie i ja poczuję to wzruszenie i rozpacz i zacznę płakać, to znaczy, że jestem słabą osobą. Czyli trochę jest tak, że nie brak umiejętności, ale też przekonania o emocjach.
że jak odczuwam emocję, to jak sobie pozwolę na emocję, to ona już przylgnie do mnie i że się rozlecę od tego. Czyli taka wiedza podstawowa, że emocja jest procesem chemicznym i jest to kosztowne dla naszego ciała i nasz organizm sobie radzi z emocjami, szybko metabolizuje to, co zostało tam wyrzucone do krwi, do systemu i że emocje nie mogą trwać wiecznie, bo byśmy po prostu sobie mózg przepalili, więc mózg ma automatyczne procesy wygaszania emocji. Więc jak wiemy coś o emocjach, to sobie na nie pozwalamy. Jak mało wiemy i mamy takie właśnie przekonania, że to jest coś, co mnie zeżre, tak, rozlecę się od tego, no to ja wolę stłumić i o tym nie rozmawiać. Więc tutaj to jest gruby wątek tak naprawdę. To jest wątek na warsztaty, na psychoterapię, żeby się przestać bać emocji. No i teraz druga część pytania, co zrobić, jak ktoś nie chce rozmawiać? Więc czasami bywa tak, że jednej osobie rozmawianie o trudnych sytuacjach pomoże i to, że ja mogę swobodnie przeżywać emocje przy świadkach, przy bliskich moich osobach, jest to dla mnie pomocne. Jeżeli nie mogę przy moim partnerze, partnerce, bo ona nie pracuje w tej samej branży i może w ogóle nie zrozumieć, co ja przeżywam, ale mogę przy zespole, czyli mamy relacje autentyczne w pracy i jak się coś smutnego wydarzyło, to siadamy i wszystkim lecą łzy i spoko, tak? I akceptujemy to, nikt nie komentuje. Czyli ta akceptacja emocji i to, że mamy prawo się tak czuć, nawet to, że tam kumpel mnie poklepie i powie, stary, też tak miałem, jak pierwszy raz umarł niemowlak przy mnie, ten komunikat już czasami jest wystarczający. Żeby ktoś sobie pozwolił na wzruszenie, płacz i jakby otwarcie wyrażał emocje też w zespole. Ale są osoby, które mają inny styl radzenia sobie z emocjami i one wolą iść, nie wiem, porąbać drewno, na siłownię popompować, sport jakiś aktywnie pouprawiać i to im pomaga w regulowaniu emocji. Czyli nie każdy musi mówić. Natomiast jak jesteśmy w bliskiej relacji, w związku i my odmawiamy mówienia partnerowi tego, co czujemy, to wierzcie mi, po drugiej stronie jest osoba, która się czuje odrzucona. Ona chce budować bliski związek, a tu nagle ktoś mi się wymyka, tak? Ja czegoś nie wiem. Koledzy w pracy wiedzą więcej o moim partnerze niż ja o nim wiem, bo on nie chce rozmawiać ze mną o tym, co czuję. No i mamy oczywiście powolną utratę intymności w związku, tak? Więc to nie jest tylko kwestia tego, że ta osoba wspierająca coś ma zrobić, żeby otworzyć tą osobę, tylko wy sobie pomyślcie, że jak nie chcecie mówić o tym, co czujecie, to odsuwacie swojego partnera, partnerkę i ona się też czuje porzucona w takiej sytuacji. No to dobrze, to ten pierwszy wątek, który poruszyłem, Active Shooter, czyli ten dzisiejszy kurs, wróciłem rzutem na taśmę. Oczywiście wiadomo, że trzeba było temu człowiekowi pomóc, w rzeczywistości też, no ale jak sobie w tym pierwszym zdarzeniu poradzić, kiedy wiemy, że na przykład ta osoba zamordowała swoim samochodem całą rodzinę, bo nadmierną prędkość niestety rozwinęła, albo strzelała do kogoś, albo zrobiła coś innego. Jak w tym pierwszym rzucie sobie poradzić, żeby konsekwencje te długoterminowe były mniejsze? No więc ja myślę sobie, że moglibyśmy to na takie czynniki pierwsze rozłożyć, nie? I możesz też się podzielić swoim myśleniem, swoimi doświadczeniami. Widzę, że ktoś zabija ludzi. Też inaczej jest, jak ktoś spowodował wypadek i był głupi i przekroczył prędkość i jakby jest sprawcą, jest to jego odpowiedzialność, a czym innym jeszcze jak mamy do czynienia z zabójcą, który po prostu miał plan, żeby tych ludzi zabić, tak? To też psychologicznie mogą być dwie różne sytuacje, ale rozumiem, że dzisiaj na ćwiczeniach miałeś active shooting, czyli zabójcę masowego. Tak. No i teraz jakie pytania nam się w głowie kłębią wtedy? Nie? Widzisz tego człowieka i jakby co sobie myślisz? Pytanie do mnie, wiesz co? Do ciebie, Tak, pierwsza informacja jaka padła, że podchodzimy do osoby, która dokonała tego mordu, tam padło paręnaście osób. No to myślę sobie, że całe szczęście, że on już nikogo więcej nie zamorduje, całe szczęście, że policja ma nad nim kontrolę i całe szczęście, że może odpowie za to, co zrobił, ale z drugiej strony myślę sobie, masz za swoje draniu, szkoda, że tylko tyle i może nawet tego turnikeja tak mocno nie zaciągnę na tej kończynie dolnej. Oczywiście to są tylko takie błyski. Kiedy człowiek się wprawia, no to zaczyna robić swoją robotę, bo od tego jesteśmy, a nie od analizowania.
ale Tak. co dalej by się działo z tym? Nie wiem. Za No. każdym razem, kiedy jedziemy do jednego z więzień tutaj w okolicy, zastanawiam się, czy czasem nie jadę do brzydkiego pana, który zrobił masakrę na Utoi. Nie będę przypominał jego imienia i nazwiska, bo o to by mu chodziło, ale ten brzydki i niedobry pan jest w jednym z miejsc, do których często jeździmy. I za każdym razem się zastanawiam, co by się stało, gdybym musiał z nim przeprowadzić wywiad, jak z pacjentem, przeprowadzić badanie podmiotowe, przedmiotowe? Tego nie wiem. No więc ja może to trochę rozszerzę, bo ty jakoś tak łagodnie, bo takie miałeś pozytywne myśli, jak to dobrze, że to już się skończyło, dobrze go już złapali, będzie miał chłopca Nie swoje. chciałem użyć takich wielkich słów. No, ja rozumiem, nie? Ale ja tak spróbowałam wejść w twoje buty i sobie pomyślałam, jakbym zaczęła tego gościa, to ja jakby nie jestem przygotowana, nie miałam szkoleń i nie doświadczałam takiej sytuacji, to pierwsza rzecz to byłby mój niepokój, czy ja już jestem bezpieczna. Bo ja nie mam zaufania do policji, nawet jak go trzymają, to ja nie wiem, czy on nie jest na tyle walnięty, że się wyrwie, że może ma gdzieś jakiś nóż, którego nie znaleźli, nie? Bałabym się o moje bezpieczeństwo. Potem miałabym na pewno taką gniew, taki gniew, że tylu ludzi zginęło, czyli nawet nie złość, nie? To użyłabym mocniejszego słowa, ale powiedzmy poprawnym słowem na to jest gniew. Gniew jest uzasadnioną emocją i pojawia się wtedy, kiedy zostały naruszone jakieś zasady społeczne, tak? Jak na przykład właśnie jest przykład od Marcina, że akcja z matką, która zaćgała dwoje swoich dzieci, tak? Jak mamy wrażenie, że jest jakieś naruszenie sprawiedliwości, to odczuwamy gniew. No i w tej sytuacji możemy gniew czuć tak ogromny, że mielibyśmy ochotę uszkodzić tego gościa, nie? I myślimy sobie, a szkoda, że ta policja po prostu nie wycelowała gdzieś bliżej tętnicy, po co on w ogóle przeżył, nie? Mogliby chłopaki się nauczyć porządnie strzelać, a nie tak spieprzyli sprawę i teraz my musimy jeszcze gościa ratować, nie? Mogą nam się takie myśli pojawiać, ty tego nie powiedziałeś, no bo tutaj publicznie jakby może nie chcemy rozgrzebywać myśli, które są niepoprawne, nie? Ale mogą się takie myśli pokazywać, szkoda, że go przeżył. Właśnie wynikające z tego gniewu i z chęci odwetu. No ale teraz mamy taką sytuację, że przeżył i on jest teraz moim pacjentem. I to, co jakby ja myślę, to co w takiej sytuacji pomaga, cokolwiek wy nie zrobiliście, życzę wam, żebyście w praktyce oczywiście takich sytuacji doświadczali jak najmniej, to mamy człowieka, jak nie chcemy myśleć człowiek, to myślimy ciało i to z tym ciałem trzeba coś zrobić, żeby podtrzymać funkcje życiowe. Więc co ja tutaj robię? Ja tu jestem tylko ratownikiem, nie jestem sędzią, nie jestem od tego, żeby wymierzać sprawiedliwość. Jeżeli jest trudne takie myślenie, to wiem, że wielu ratowników w takich sytuacjach to sobie w ogóle ciało na segmenty dzieli. Że tu owszem mam defibrylator i obserwuję funkcje życiowe, ale tu mam udo, tu opaska zaciskowa, tutaj tamowanie, tutaj sprawdzam poziom cukru, elektrolity, cokolwiek tam nie musicie sprawdzać i dzielę sobie tego człowieka. Także ja nie widzę całości, tylko widzę fragmenty. Bo jak popatrzę na człowieka, to mi się od razu przypomina, co ten człowiek zrobił. Ale jak widzę tutaj klatka piersiowa uciskamy, tutaj udo zaciskamy, to troszkę jest łatwiej opanować emocje, czy nawet nie tyle opanować emocje, co się skupić na robocie. Ale to, co pomaga, i to też my jako psychologowie robimy, kiedy nas emocje opanowują, to jest przypomnienie sobie, co ja tutaj robię. Ja tutaj jestem nie jako ja, Małgorzata Wypych, nie jestem tutaj jako Jacek, jestem tutaj ratownikiem, który jest od ratowania, a cała reszta nie jest w moich rękach. Moje bezpieczeństwo jest w rękach policjantów, a skazanie tego człowieka będzie w rękach sędziów. Więc trochę wejście w rolę z powrotem może pomóc opanować emocje tu i teraz. I trochę tak nas uczą w tych zadaniach, które wykonujemy. Jesteśmy, wydaje mi się, dosyć zgrabnie przygotowani do tego, żeby przynajmniej zmierzyć się z tymi zdarzeniami. Tak, chciałbym użyć większych, głębszych słów na początku. Nie użyłem ich, bo myślę, że świat jest tak brzydki i pobrudzony brzydkimi słowami, więc więcej nie trzeba, ale tak, faktycznie. Parę tych rzeczy, które powiedziałeś, właśnie dzielenia tego na klatki, to też pomaga i też jest. Drodzy Państwo, fantastycznie, że jesteście z nami.
takiej rozmowy, takich komentarzy, takich wymiany doświadczeń, które już teraz się dzieją, tutaj poszczególne osoby, to już dawno nie było. Jestem szczęśliwy z dwóch względów. Jeden powód taki, że jest dzisiaj z nami Małgosia, a drugi powód, że spełniło się takie oczekiwanie Małgosi, że będzie aktywność widzów, będzie aktywność słuchaczy, bo myślę, że to też ładuje baterię bardzo mocno, dużo energii, szczególnie, że Małgosia dzisiaj miała bardzo intensywny dzień i mam nadzieję, że jeszcze z nami chwilkę wytrzyma, bo za 5 minut, godzina 20 i za chwilkę będzie miała miejsce. W związku z tym idźmy może dalej z tymi kwestiami. Może słucham, Małgosiu, tak. Tak, bo ja tutaj widzę od Marcina ten komentarz o tej matce, która zadźgała dzieci, a potem popełniła samobójstwo, bo to jest troszkę inaczej, jak mamy takiego active shootera, który jest już aresztowany przez policję i będzie miał jakąś sprawiedliwość wymierzoną, chociaż w tej Norwegii to jest za wygodnie w tych więzieniach, to ja nie wiem, czy tam to jest rzeczywiście sprawiedliwość. Ale tutaj w takiej sytuacji, tak, że matka popełnia samobójstwo, no to jest jeszcze w tle głowy to, że ona nie była zdrowa psychicznie, tak, że jakby to nie jest naturalne zachowanie matki, żeby zabić dzieci, więc tam była choroba i ona nie kontrolowała swoich emocji. Można też, wiecie, to co pomaga nam sobie trochę wytłumaczyć sytuację, no bo potem to co nam zostaje, jak już obsłużymy pacjentów, to zostają nam różne moralne wątpliwości i pytania i to może nam się w głowie długo kotłować. I to, co pomaga, to mieć jak najwięcej potencjalnych wytłumaczeń, żeby nie fiksować się na jednym, tak, bo ona była nienormalna, tak, dam etykietę i jakby tyle. No ale skąd to się wzięło, tak, ona mogła być rzeczywiście chora psychicznie, może nie brała leków, może nie miała opieki społecznej wystarczającej, może była porzucona przez rodzinę, a może jej partner był przemocowy i ona chciała od tego uciec. Gdzie był system, żeby zauważyć, że ta kobieta jest bezradna, tak? Ona gdzieś funkcjonowała w jakimś środowisku, w jakiejś pracy, w jakiejś rodzinie, ktoś coś widział i nie zareagował, tak? Więc być może ona czuła się na tyle osamotniona, że widziała, że to jest jedyne wyjście z jakiejś jej, nie wiem, niebezpiecznej sytuacji, a może miała psychozę. Więc generalnie jak już sobie radzimy z czasem z takimi sytuacjami, to dobrze mieć bardzo dużo różnych możliwych wytłumaczeń, bo to bardziej zadziała uspokajająco na nasz mózg i no i też sami wiecie, że im więcej ma się w swoim doświadczeniu śmierci, tym bardziej człowiek myśli sobie, że to się po prostu zdarza. Tak. Dziękuję Panie Marcinie za to, że podzielił się Pan swoimi doświadczeniami. Liczymy też na Państwa, że może takie doświadczenia jeszcze za chwilkę będą. Ja też myślę, że jest jedno pytanie, które chciałbym chyba Państwu zadać. Autorką tego pytania jest Małgosia i zaraz to pytanie padnie i pozwólcie, drodzy Państwo, że zostawimy Was z tym pytaniem i w części i tej Q&A i podsumowaniu Małgosia się przypatrzy Waszym odpowiedziom i może razem wspólnie na ten temat jeszcze podyskutujemy, tak żeby to podsumowanie było takie oryginalne, inne niż wszystkie w kontekście Państwa właśnie doświadczeń i tego, co Wy myślicie. Jest to dla nas szczególnie ważne. Ale myślę, że warto w tym momencie zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które już wcześniej one były nazwane przez Ciebie. Ja bym nieco więcej chciał się skupić na tych długoterminowych konsekwencjach. Mówiłaś o uzależnieniach, mówiłaś o PTSD, mówiłaś o depresji jako chorobie, mówiłaś o czymś takim, co się nazywa moral injury. No może coś więcej na ten temat, bo może nie każdy też wie, czego się można spodziewać, kiedy takie rzeczy się dzieją u nas, kiedy takie rzeczy dzieją się u naszych partnerów. Powiedziałaś, że jeżeli partnerka nie jest z zawodu medykiem, uprawia normalny zawód, no ale też kiedy jest medykiem, to może ją to dopaść. Więc jakie te konsekwencje są najważniejsze? I może w tym moral injury prosiłbym Cię, żebyś się może na chwilkę zatrzymała. Mam zacząć od moral injury, od tego terminu? Cudownie. Okej, słuchajcie, to generalnie moral injury to jest takie zjawisko, które polega na tym, że w momencie, kiedy widzimy, że system nie działa, albo że jakieś rzeczy powinny być inaczej załatwione, ale ja nie mam wpływu na to, żeby one działały, mam poczucie, że jestem częścią czegoś, co krzywdzi ludzi.
że muszę wykonywać zadania czy działania niezgodnie z moim systemem wartości. I teraz to jest na takim bardzo ogólnym poziomie, ale schodząc na poziom przykładów, może to będzie jakoś bardziej do Was przemawiało. Moral injury oczywiście jest terminem pochodzącym z wojska i dotyczy żołnierzy, którzy zostali, no nie wiem, zaciągnięci na wojnę, chociaż tego nie chcieli, albo trzeba, no bo trzeba ratować swój kraj. I ja robię rzeczy, które są kompletnie poza moim systemem wartości, czyli muszę strzelać do ludzi. Bardzo dużo żołnierzy, pomimo tego, że wierzą, że biorą udział w tak zwanej wojnie sprawiedliwej, czyli my bronimy swoich granic, ma to doświadczenie nie tylko stresu pourazowego, bo widziało traumatyczne sytuacje, ale ma również to doświadczenie moral injury, że musiałem robić coś wbrew sobie, że ja tracę swoją tożsamość, że ja nie zasługuję na to, żeby być człowiekiem i być dobrze traktowanym, ponieważ robiłem złe rzeczy. Tak, wiem, była wojna, ale to, co robiłem, nie powinno się wydarzyć. Tak? Czyli takie ogromne poczucie winy, że się przekracza jakieś swoje standardy moralne. No i okazało się, że nie tylko żołnierze mają takie doświadczenia, ale w medycynie też są takie doświadczenia, kiedy wiemy na przykład, że jest jakaś terapia dostępna dla pacjenta, ale nie ma zgody dyrektora szpitala, dlatego że to jest zbyt kosztowne. Albo wiemy, że coś jest w magazynie, ale nam nie chcą wydać, bo z różnych przyczyn, tak? Czy w pandemii mogły się takie rzeczy dziać, że my wiemy, że coś jest możliwe do osiągnięcia, możliwe do zdobycia, że jest to zabezpieczenie naszego zdrowia, a tu na przykład nie ma kombinezonów i trzeba chodzić w jednym kombinezonie do wszystkich pacjentów, bo nie ma nic na przebranie, tak? Albo że ludzie umierają w warunkach, w których nie powinni umierać. I może to na co dzień dotyczyć sytuacji, kiedy pacjenta rodzina podrzuca do szpitala, bo nie chce, żeby umarł w domu i wy czujecie ogromny wstyd, że w ogóle ludzie to robią i smutek, że ta osoba nie zasłużyła pewnie swoim życiem na takie traktowanie, czyli jest jakieś ogromne poczucie niesprawiedliwości, a w pandemii z kolei było tak, że to było nie do pomyślenia, że ludzie mogą z dala od rodziny umierać, że rodzina nie może się z pacjentem pożegnać, wielu pracowników z medycyny starało się jednak przy tych pacjentach umierających czasami posiedzieć dłużej, potrzymać ich za rękę, żeby oni w tej ogromnej samotności w tych szpitalach nie umierali, tak? Albo właśnie jak widzimy taką sytuację, że nie jesteśmy w stanie ochronić dziecka przed rodzicami i wiemy, że zawaliła policja, wcześniej zawaliły jakieś służby społeczne, że system opieki nie działa tak, jak powinien działać, a ja jestem tego częścią, tak? Czyli wszystkie te sytuacje, w których my wyobrażamy sobie pewien standard pracy, jak coś powinno być robione, jak coś powinno wyglądać, ale system mi nie umożliwia na takie działanie. Czy tutaj mamy kolegów z okolic Kielc, no to znamy historię o tym, że miejsce morfiny jest w lodówce, a nie w karetce, tak? Nie wiem, czy to się już zdążyło zmienić, ale to z jednej strony może wywoływać właśnie poczucie niesprawiedliwości, gniewu, ale jak ja potem nie mam tego leku i przez to ktoś jest w szoku, bo nie zostały odpowiednie leki przeciwbólowe podane, no to też może taki zespół takiego moral injury spowodować. Więc to jest jedna z takich konsekwencji, kiedy my wiemy, że system mógłby lepiej funkcjonować, ale nie funkcjonuje, albo mamy frustrację, że osoby na wysokich stanowiskach, też tutaj mamy takie, które kiedyś w ministerstwie pracowały i my wiemy, że nie zawsze się da, nie? I czemu oni tego nie zrobią, przecież to jest prosta decyzja, można by było coś podpisać, a to się nie dzieje, tak? Czyli taka frustracja i wkurzenie na działanie systemu to też właśnie jest to takie uszkodzenie moralne. Pozwolisz, że wtrącę jeden komentarz, wyjątkowo to teraz zrobię. Pani Aneta napisała bardzo ważną rzecz. My na intensywnej terapii borykamy się z emocjami terapii daremnej, trzymanie na sił umierających, których nie da się pomóc. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba też się wpisuje w to, co teraz mówisz. Tak, też. Dziękujemy Pani Aneto. Tak, to idźmy dalej. Tak, no więc to jest jedna z tych konsekwencji. To, co myślę sobie, że jest problemem i naprawdę dużo osób w środowisku medycznym z tym się boryka, to jest depresja i wypalenie zawodowe. To może dawać bardzo podobne objawy na poziomie, nie wiem, ciała i myśli, natomiast wypalenie zawodowe jest stricte związane z miejscem pracy. I jest bardzo dużo czynników organizacyjnych tego, jak nasza praca wygląda, jakie mamy przeładowanie, które będą prowadziły do wypalenia. Pierwsza rzecz to jest za dużo roboty.
I można powiedzieć, ok, to ode mnie zależy, ile biorę dyżurów, ale to nie jest prawda, bo jak jest za mało ratowników, to ktoś te dyżury musi obstawiać. Jak nie wezmę dyżuru za kolegę, to on potem mnie nie zastąpi, jak ja będę miał potrzebę, więc ten system się troszkę tak znalazł w jakimś błędnym kole. Tak? Mam układy z kolegami, nie chcę ich sobie popsuć, więc jak mnie proszą o to, żeby wziąć więcej dyżurów, no to muszę je wziąć. Jesteście ratownikami, więc ratujecie też system, żeby się nie zawalił, tak? No ale w związku z tym jest za dużo godzin spędzanych w pracy, mało snu, ciągłe zmęczenie. Jak jesteśmy niewyspani, zmęczeni, to popełniamy błędy. Jak popełniamy błędy, to się pojawia poczucie winy i też takie zaniżenie samooceny, że ja może się jednak nie nadaję, że jest coraz gorzej ze mną, że się nie przykładam do tej pracy, że ja w końcu zacznę ludzi krzywdzić przez to, że pracuję coraz gorzej. Takim czynnikiem, który może spowodować też wypalenie zawodowe, jest to, że ta praca jest nagradzająca sama w sobie, ale nie ma wdzięczności. Tak? Ludzie tej wdzięczności nie okazują, albo nawet się skarżą, albo zachowują się agresywnie, nie docenia się naszego zawodu, nie myśli się o tym, żeby w jakiś honorowy sposób ten zawód w mediach przedstawiać, tak? Czyli jakby trochę takiego pozytywnego PR-u ratowników nie było przez wiele lat, więc cały czas krążyło słowo sanitariusze, które bardzo frustrowało ratowników, ale to by oznaczało, że moja praca jest niedoceniana, że jest w jakiś sposób pomniejszana. A jeszcze bywa tak, że czasami przychodzą jakieś podziękowania do ratowników, które się chowa do szuflady, zamiast im pokazać, że ktoś wysłał list z podziękowaniami, ale jak przychodzi skarga, to oczywiście jest komisja i trzeba się przed kilkoma osobami z tego tłumaczyć. Więc są takie doświadczenie, że ja się staram, płacę swoim zdrowiem, relacjami z rodziną, praca jest często niebezpieczna i co z tego mam? Dzięki pandemii mieliście jakieś podwyżki, ale cały czas takie bycie niedocenianym zawodem w społeczeństwie istnieje, tak? Czyli można powiedzieć, rozumiem co robię, to ma sens, bo w końcu jakieś życie uratuję, ale ogólnie jakby nie ma tej wdzięczności w społeczeństwie do tego, co robimy. Atmosfera w pracy, tam gdzie są konflikty, a zdarzają się konflikty, tam gdzie się zawiązują różne koalicje, bo ludzie, wiecie, im bliżej jestem kierownika, tym mam lepszy układ dyżurów, więc zaczynają się jakieś podziały, jakieś plotkowanie, jakiś ostracyzm. No, nie trudno jest na stacjach popsuć atmosferę, jak się zaczyna jakaś rywalizacja czy konflikty, tak? Ale to też jest dodatkowy czynnik, który sprawia, że nie chce mi się iść do pracy, że ja się boję tam iść czasami, bo nie wiem, co dzisiaj będzie, jak ludzie będą narzekać na pracę, może ktoś się agresywnie w stosunku do mnie zachowa. Więc to jest taka kolejna rzecz, która jest kolejną kroplą do przelania się w końcu tej czary i do tego, że to wypalenie zawodowe się pojawi, ale w wypaleniu też bardzo ważnym czynnikiem jest to, że muszę cały czas przekonywać się do pracy, że ja wstaję i myślę sobie, trzeba iść do tej roboty, już nie mam poczucia, że to jest nagradzające, że ja się cieszę, że mam satysfakcję, tylko się czuję jak wół, który musi to coś ciągnąć, zaczynam się irytować na ludzi, czyli pojawia się taka dehumanizacja i pacjentów, ale też kolegów, wszystko mi jedno i teraz w takiej sytuacji, no jakby jak ktoś idzie taki zblazowany do pracy, to słabo to wygląda, więc dużo ludzi to maskuje, ale żeby maskować takie emocje, takie zniechęcenie, to ja muszę dodatkowy wysiłek emocjonalny w to włożyć, tak? I pojawia się coś takiego jak wyczerpanie ego. Czyli tracimy te zasoby do kontrolowania emocji, do kontrolowania naszego myślenia i czujemy się wyczerpani. No i wtedy nam się coś wymsknie, wtedy zaczynamy krzyczeć, czy to na pacjentów, czy na kolegów, czy na rodzinę. Zachowam się niezgodnie ze swoimi standardami, to mam potem poczucie winy, wstydzę się i robi nam się ogromny kocioł emocjonalny. W związku właśnie z tym, że gdzieś zaczęło się to od przemęczenia, niewyspania, niezadowolenia, nie działa układ nagrody, praca już nie przynosi mi satysfakcji, muszę używać siły woli, w końcu zaczynam się nadmiernie kontrolować, a potem tą kontrolę zaczynam tracić. Jest taki cykl w wypaleniu zawodowym. Kończy się to oczywiście chorobami.
I ja jak obserwuję środowisko ratownicze, to oczywiście jest dużo takich osób, które dba o siebie bardziej i jeździ na wakacje, ma jakieś hobby i odpoczywa i grzebie w ogródku, sadzi kwiatki, czy ludzie jeżdżą gdzieś na jakieś mikrowycieczki, ktoś tam ma motocykl, to sobie odreaguje na tym motocyklu, więc ludzie, niektórzy mają jakieś zdrowe oderwanie się, ale są tacy, którzy idą do domu i zamawiają sobie niezdrowe jedzenie, kupują piwo po drodze i statycznie oglądają telewizję, no i się to kończy otyłością, cukrzycą, wrzodami, czyli tracimy zdrowiem. Więc jakby to jest ta konsekwencja, która się często zdarza. No i depresja ma dosyć podobne mechanizmy, tylko depresja jest taka bardziej uogólniona. W wypaleniu zawodowym wiemy, że ten nasz nastrój i to nasze funkcjonowanie jest wynikiem niezadowolenia z pracy. Depresja bardziej dotyczy tego, że jesteśmy niezadowoleni z siebie jako człowieka, że nic nam już nie przynosi szczęścia i też może mieć, już nie chcę w to wchodzić, bo rozumiem, że jesteśmy trochę po czacie, tam miałeś jakieś pytanie zadać, mieliśmy jeszcze o tym porozmawiać, więc ja tak w skrócie powiem, że depresja może wynikać z przewlekłego stresu właśnie dlatego, że kortyzol ostatecznie obniży nam tą serotoninę, dopaminę i nie będzie nam się chciało, nie będziemy odczuwali przyjemności, nie ma nawet energii, żeby o siebie zadbać i żeby gdzieś naładować te baterie, bo po prostu ten poziom adrenaliny już jest tak niski, że nam się nie chce z łóżka zejść i nie wiem, iść na jakąś jogę, siłownię czy na najprostszy spacer, tak? Więc też może być taka fizjologiczna przyczyna tej depresji, a czasami może to wynikać z tego, że człowiek ma rzeczywiście problemy z samooceną, nie widzi swoich sukcesów, nie jest doceniany, więc powoli spada samoocena i pojawia się takie negatywne myślenie na własny temat. Ale pamiętajmy, że depresja też może być wynikiem jakichś przeszłych zdarzeń, niekoniecznie tego, co nam się w pracy wydarza i to się może po prostu nałożyć. Z pewnością jeszcze ten wątek się pojawi. O uzależnieniach jeszcze już było sporo powiedziane. Za chwilkę jeszcze jedna kwestia, ta długoterminowa, ale pozwolisz, Małgosiu, że to pytanie teraz zadam. Jesteś autorką tego pytania. Prosiłbym, żebyście Państwo przez chwilkę na to konkretnie pytanie jeszcze nie odpowiadali. Zostawmy je sobie właśnie do ostatniej części, do podsumowania. I Małgosia zaproponowała takie pytanie. Jaki powinien być ratownik? Ratownik, ratowniczka, lekarz, lekarka, pielęgniarka, każda osoba, która ratuje zdrowie i życie. Chcielibyśmy, żeby tutaj ten wyraz, bez znaczenia czy męski, czy żeński, nieważne, osoba ratująca ludzkie zdrowie i życie, chciałbym, żebyście się Państwo zastanowili wraz z Małgosią, jaki jest taki profil doskonały. I druga część tego pytania, co może pokazywać w pracy, a czego z pewnością może nie powinien robić. Zostawiam to pytanie, wklejam w komentarzach, będzie się co jakiś czas to pojawiało, bo jeszcze kilka rzeczy chcielibyśmy z Małgosią poruszyć, a później oczywiście odniesiemy się do wszystkich komentarzy, które Państwo napisaliście i z pewnością będą te pytania, więc pytanie wędruje do Państwa, a teraz bardzo bym prosił, żeby Małgosia jeszcze odniosła się do samego PTSD, który również ma ogromne znaczenie. No i tutaj też sprawa nie jest prosta w tych zawodach, bo oczywiście PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, zespół lęku posttraumatycznego, jest zaburzeniem, które się pojawia, kiedy jesteśmy świadkami albo doświadczamy sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. No więc umówmy się, że jakby jesteście świadkami takich sytuacji prawie na co dzień, no chyba, że macie nieuzasadnione wezwanie, ale nawet jak jedziecie do zachorowania, to też jest jakaś sytuacja zagrożenia zdrowia, tak? I teraz stres pourazowy pojawia się wówczas, ale nie zawsze też, kiedy ta sytuacja, którą obserwowaliśmy, braliśmy w niej udział, wywołuje z jednej strony przerażenie, czyli jest bardzo ogromny strach, a z drugiej strony poczucie utraty kontroli, czyli tą pustkę w głowie, nie wiem, co mam zrobić. I czasami ten moment bezradności, że ja nie wiem, co mam zrobić, on trwa kilka sekund, ale ponieważ nam się wydłuża czas, to nam się wydaje, że my bardzo długo nie podejmowaliśmy żadnego działania. Więc mamy takie bardzo często wrażenie, jak się rozmawia potem z ludźmi w terapii, to oni właśnie dochodzą jednak do tego wniosku, że to nie było tak, że mnie zamroziło i nic nie robiłem, tylko po prostu mnie zamroziło i byłem przerażony swoją pustką w głowie, ale potem nagle przypominamy sobie, albo świadkowie nam mówią, że jednak jakieś działania podjęliśmy. No więc mamy przerażenie i mamy utratę kontroli.
I teraz w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie jednak zadziałać, czyli pomimo tego przerażenia podejmujemy jakieś działania, to będziemy mieli jakby dyskomfort, lęk, że ten niepokój się pojawił, ale my wiemy, że my odzyskaliśmy kontrolę w tej sytuacji. Tak, że jednak nam się udało kogoś ewakuować z samochodu, resuscytować, że pomogliśmy jak największej liczbie osób, ogarnęliśmy miejsce zdarzenia i tego typu rzeczy. Więc to odzyskanie kontroli w trakcie akcji sprawi, że jest duża szansa, że u nas się to PTSD nie rozwinie. Ale jeżeli było tak, że my byliśmy tak przerażeni, że musiał nas ktoś odsunąć od działania, bo nie byliśmy w stanie podjąć działań, albo się bardzo zawieszamy na myśleniu o tym, jak byliśmy bezradni i że my mogliśmy komuś krzywdę zrobić tym naszym zamrożeniem i pustką w głowie, czyli koncentrujemy się bardzo na tej swojej bezradności, to podkręcamy też przez dłuższy czas to poczucie przerażenia i lęku, tak? Bo jak o czymś myślę, to generuje w sobie adekwatne emocje i to może się utrzymywać dłużej. I teraz jeżeli my mamy taki stan podwyższonego niepokoju, lęku przez kilka dni po tej sytuacji traumatyzującej, to możemy mówić o ostrym stresie, można nawet mieć trudności z funkcjonowaniem na co dzień, z jedzeniem, ze spaniem, ludzie są po prostu w tak zwanym szoku. Ale po 2 dniach, jeżeli to przechodzi i jakby objawy łagodnieją, no to można powiedzieć, że dochodzi do jakiegoś samoleczenia. Czyli nie jest tak, że jak ktoś doświadczy takiej traumy, to rozwinie się u tej osoby PTSD. W zasadzie diagnozujemy PTSD dopiero po 4 tygodniach, jeżeli objawy się utrzymują na tym samym poziomie. Jeżeli jest bezsenność, jeżeli ktoś nie może spać, bo się akcja komuś śni, więc ja się boję położyć do łóżka, bo wszystko mi wróci. Jeżeli unikamy rozmawiania na ten temat i sama myśl, cokolwiek nam przyjdzie do głowy związane z tym wydarzeniem, powoduje u nas ogromny niepokój, więc my wolimy milczeć, wyjść z pomieszczenia, nie słuchać żadnych rozmów. Czyli jeżeli to się utrzymuje i też stan pobudzenia, nie można usiedzieć w miejscu, cały czas jest taki lęk pełzający, poczucie, że zaraz coś złego się wydarzy. I teraz jeżeli te objawy się utrzymują przez miesiąc na tym samym poziomie, to możemy potem diagnozować PTSD, ale u wielu osób te objawy się obniżają, czyli jest coraz mniejszy lęk, zaczynamy mówić o tym, co się wydarzyło, jakby nie boimy się jechać w to miejsce i zobaczyć jeszcze raz, te obrazy przychodzą do nas, ale już ten lęk nas tak nie powala, nie przeraża. To znaczy, że to PTSD się nie rozwija i jest to piękne słowo, które ja lubię, dochodzi do samoleczenia. Ale bardzo często jest tak, że w zawodach związanych z ratowaniem ludzie się zamrażają na dłuższy czas i mają te objawy, czyli mają trudności ze spaniem, ale sobie łykną jakieś tabletki, ten sen jakoś jest mocniejszy, więc jakoś prześpię i funkcjonuje. No to, że jesteśmy nerwowi, no to bardzo często w tym środowisku się zdarza, więc może w ogóle koledzy, koleżanki nie zauważą różnicy, wszyscy czasami na siebie krzykniemy, bo jesteśmy niewyspani, więc możemy zbagatelizować te objawy związane z nadmiernym pobudzeniem. To, że unikamy jakichś rozmów, ktoś zaczyna jakiś temat, a my robimy sobie heheszki, dystansujemy się, zmieniamy temat, też może nie przykuć uwagi ani naszej, ani otoczenia, a będą to jakieś mechanizmy obronne. I można, tak bym powiedziała, radzić sobie przez miesiące, a potem się pojawi sytuacja zbliżona do tego, co nas straumatyzowało i wtedy dopiero wychodzą te wszystkie objawy PTSD. Dlatego chciałam powiedzieć, że z tym PTSD to nie jest takie oczywiste, nie? Że zadzieje się jakaś sytuacja trudna, mijają 4 tygodnie, dostaję diagnozę i idę się leczyć. Czasami to, że my właśnie tłumimy emocje i mamy inne mechanizmy radzenia sobie, sprawia, że to PTSD jest opóźnione. No właśnie, bo to często jak pytamy, czy tak, to specjaliści medycy i psychologowie, psycholożki odpowiadają, to zależy. A mi się tak nasuwa od razu, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o chemię, która się gdzieś tam w nas dzieje, to całe laboratorium. Mówiłaś o tych wszystkich substancjach chemicznych, które w nas krążą, które zarówno pobudzają do tego, żeby wstać z tego łóżka i iść do tej roboty, albo substancje, które powodują, że nie chcę tam iść, że już nie lubię tego miejsca, nie chcę patrzeć na tych ludzi, ale najgorsze jest to, kiedy nie mamy pomocy, kiedy nie chcę użyć słowa
słowa, że nie chcemy dać sobie pomóc, bo ja w to nie wierzę. Spotkałem nieraz w życiu prywatnym sytuację, gdzie właśnie takie zjawiska miały miejsce i pomimo prób, starań, no niestety spadało to, no niestety na niekoniecznie dobry grunt. No to, ale właśnie, jak już jesteśmy w takim momencie, no to jakie są jakieś czynniki ochronne? Może mamy coś w sobie, może nieodkryte pokłady energii, jak ropa norweska pod dnem Morza Norweskiego, która płynie i czeka na wydobycie. Może mamy jakieś własne umiejętności, kompetencje, może osobowość wpływa na to, żeby z tymi emocjami sobie radzić. Jak to jest, pani doktor? No bo ja nie wiem, jak to jest, to proszę opowiedzieć. No więc może To zaczęło się to bardzo dawno temu, kiedy tworzyła się nić naszego DNA. No więc rzeczywiście jest tak, że pierwsza rzecz, która nas zabezpiecza, to są geny i to, czy nasz układ nerwowy jest przygotowany do pracy w trudnych warunkach emocjonalnych, tam gdzie będą wyzwalacze. Czyli jest coś takiego jak reaktywność emocjonalna, jak bardzo my się wzbudzamy. No więc do zawodów związanych z ratowaniem, strażacy, policjanci, wszyscy first responders powinniście mieć wysoki próg pobudzenia, czyli musi się naprawdę dużo zadziać, żebyście zaczynali odczuwać emocje. No ale to nie jest takie proste, bo tylko, nie wiem, 3-5% populacji będzie miał ten próg reagowania emocjonalnego bardzo niski. Więc jak nie macie tego, to druga nadzieja jest w hamowaniu, że może się wzbudzicie, ale szybko wam wyhamuje. Tak? Znowu jest to uzależnione od genów, od przewodnictwa w układzie nerwowym, więc to nas ratuje. Druga rzecz, która nas ratuje, to jest desensytyzacja. I desensytyzacja polega na tym, że spotykam się z obrazami, dźwiękami, zapachami, zanim ja podejmę pracę i wszystko to naraz mnie przytłoczy. I były takie projekty też robione w Wyższej Szkole Pożarnictwa, jeżeli się nie mylę, w Warszawie. Były takie badania pilotażowe nad strażakami. Nie wiem, jak one się skończyły. Zajmowała się tym Agnieszka Popiołek i oni tam rzeczywiście przygotowywali młodych strażaków do tego, co ich czeka. Więc dźwięki, temperatura, zapach, wszystko to, co dociera do człowieka, który wchodzi w takie miejsce i znajduje spalone zwłoki, które nie przypominają już w ogóle ludzkiego ciała, tylko można to pomylić z jakimś czasami meblem z opowieści kolegów strażaków. Takie historie słyszałam, tak? Więc jeżeli my nie wiemy, co nas czeka, to będzie to dla nas szok, ale jeżeli my mamy wcześniej powoli jakiś wgląd w sytuację. Ja pamiętam, jak mój były mąż dostawał zdjęcia kolegów z Iraku po wybuchach żołnierzy na minach i my po prostu tysiące tych zdjęć przeglądaliśmy i ja w końcu, to było wiele lat, zanim ja zaczęłam pracować w ratownictwie, więc jak potem mi koledzy ratownicy przynosili jakieś zdjęcie na telefonie, tak żeby sprawdzić, czy pani psycholog to wytrzyma, to na mnie to nie robiło wrażenia, bo ja już się naoglądałam tych zdjęć bardzo dużo. Ale w przypadku PTSD to nie jest tylko to, że ja się oswoję z obrazami, ale że idziemy do miejsca, gdzie może być zapach, nie wiem, zapach kału, zapach moczu, plus palące się jeszcze jakieś jedzenie na kuchence, plus płaczące dzieci, czyli jest bardzo dużo różnych bodźców, tak? I ja muszę w tym czasie się skoncentrować, żeby podjąć działania ratunkowe. Więc PTSD i to, o czym ty mówiłeś, że tam tak dużo emocji się naraz pojawia, coś się w mózgu dzieje. Najtrudniejsze w PTSD jest to, że nasz mózg zapamiętuje prawie wszystko, co się tam działo. Czyli bodźce dotykowe, temperaturę, zapachy, dźwięki, to, że woda kapała z kranu i tworzy się w mózgu tak zwana sieć strachu, a ponieważ odczuwamy lęk w naszym mózgu sprawia, że jakby tworzą się silniejsze połączenia. Więc nawet jak mamy amnezję po jakiejś sytuacji i wydaje nam się, że jej nie pamiętamy, to w mózgu te połączenia są. Dlatego potem u osób z PTSD mały bodziec, jakieś skojarzenie albo dźwięk czyjegoś głosu może spowodować bardzo silną reakcję strachu.
Więc desensytyzacja ludzi, zanim pójdą do pracy. Może kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, żeby wirtualną rzeczywistość do szkolenia ratowników wykorzystywać, żebyście wy wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Tak jak robicie ćwiczenia i macie pozorantów i jest tam krew, no to trochę tak zadziała. Im macie lepszych aktorów, tym bardziej wiecie, jak to działa, tak? Że rzeczywiście pojawiają się emocje. Więc to jest też dobrze przygotowane ćwiczenia też mogą sprawić, że my potem jesteśmy twardsi, jak już doświadczamy takich sytuacji. No i tyle powiem, bo jakbym Ci miała powiedzieć, co dalej, to co pomaga też, to świadomość, że ja jednak działałem. Czyli jeżeli w PTSD czynnikiem wyzwalającym jest utrata kontroli, to jak przegadujemy sytuację, co się działo i robimy sobie debriefing i ktoś mi powie, ty zrobiłeś A, B, C, D, my nie pamiętamy, ale ktoś jednak mówi nam, że odzyskaliśmy kontrolę, to może być czynnik, który pomaga w nierozwinięciu się PTSD po tym miesiącu. Tu mówisz o tych możliwościach zasobów zespołu, bo rozumiem, że ten debrief nam pomaga również w tym, żeby sobie dalej z tym poradzić. Nie tylko po to, żeby jakby omówić scenariusz, ewentualnie to, co zostało zrobione, ale właśnie wykorzystujemy to, żeby to nie przynosiło jakichś większych konsekwencji w tej materii. Tak to zrozumiałem? Wiesz co, no właśnie chodzi o to, że sam debriefing merytoryczny, co nam się udało zrobić, jak to jest działaliśmy. jedna kwestia, ale takie wsparciowe rzeczy? Ale ja właśnie zmierzam do tego, że nawet omówienie tego, jak my zadziałaliśmy, co zrobiliśmy, kto gdzie był, kto co przyniósł, powiedział, zrobił, ogarnął świadków, że my wyrazimy sobie wdzięczność za to, co nam się udało zrobić w trakcie tej akcji, to już sprawia, że człowiek, który przeżywał ogromny lęk, przerażenie i utratę kontroli, sobie pomyśli, w sumie to nie było tak źle, nie? W sumie to zadziałałem, w sumie to byłem przydatny dla kolegów, miałem kontrolę w sytuacji, w której myślałem, że ją straciłem. Więc nawet taki debriefing merytoryczny jest czynnikiem chroniącym, żeby się PTSD nie rozwinęło. A druga kwestia jest związana z emocjami i z przyznaniem się do tego, co my czuliśmy, jakie myśli nam się pojawiły. Także nie wiem, widzimy spalone zwłoki i nam przychodzi do głowy myśl, to nie jest już człowiek, tak? Albo przypomina mi jakiś brzydki zapach to i sobie to nazywamy i potem mamy poczucie wstydu i tym się nie dzielimy, tak? Cokolwiek wam nie przyjdzie do głowy i każda emocja, która się w takiej sytuacji pojawia, my mówimy, że jest normalną reakcją na nienormalną sytuację. Więc jeżeli my mamy zespół, który się nie dziwi i jak my się do różnych myśli i emocji przyznajemy, oni powiedzą, znamy to, tak było, rzeczywiście normalne, też tak miałem, nie ma nic nienormalnego, nadzwyczajnego w Twojej reakcji, czyli ktoś nam znormalizuje to, co przeżywamy, to jest ten moment tego wsparcia emocjonalnego, które możemy sobie nawzajem dać. Pytanie, czy zespół to umie robić, czy jesteście szkoleni z takich, bo to się fachowo nazywa diffusing, raczej nie. A jeszcze jak spytałeś na początku, co nas chroni i ja powiedziałam umiejętność nazywania emocji i ich akceptowania i że mamy fałszywe przekonania na ten temat, to jak ja mam fałszywe przekonania, to ja nie będę wspierać kolegów. Bo powiem, stary, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, przecież to była obca osoba, alkoholicy się spalili, co się nimi przejmujesz, tak? No jeżeli takie rzeczy usłyszymy, to nam nie będzie pomagało. Właśnie pan Łukasz Derkacz, który jest bardzo często z nami, bardzo regularnie jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Wcześniej, zanim padło to kolejny trudny wyraz, są to trudne wyrazy, trudne zwroty, dla mnie osobiście na pewno tak, napisał o tym diffusing. Tak więc jak widzisz, Małgosiu, jednak świadomość jest, czy to w ramach samokształcenia, czy to organizowanych szkoleń, nie wiem, troszkę więcej pewnie na tym powiemy już na sam koniec, ale jednak cieszy. Bo Łukasz czytał mój artykuł jakiś O, panie Łukaszu, proszę napisać w komentarzu, skąd pan dowiedział się czy to szkoła, czy to studia, czy to własna lektura, czy to kształcenie podyplomowe, czy był pan gdzieś na wykładzie u pani Małgorzaty Wypych, u pani doktor Małgorzaty Wypych z czymś takim. Jestem bardzo zainteresowany. Panie Marku, pojawiło się pytanie, na pewno do niego, drodzy państwo, wrócimy. A co z naszą osobowością? Mówiliśmy o tym, to może nie wybrzmiało tak z mojej strony, czy nasza osobowość taka własna Kowalskiego i Ksińskiego ma tu jakieś znaczenie, jeśli chodzi o, no właśnie, o te radzenie sobie? Czy raczej nie? Co zależy?
Ma, dlatego że pewne cechy osobowości są cechami, które mogą sprzyjać rozwojowi depresji i PTSD, a niektóre działają prewencyjnie. Wspomniana przeze mnie niska reaktywność to jest cecha układu nerwowego, de facto jest to temperament. Temperament to są biologicznie uwarunkowane cechy osobowości, tak się to definiuje, więc no już do tego nie chcę wracać, ale takie klasyka, jak diagnozujemy czasami osobowość u osób zdrowych i robimy różne profile, to bardzo często się odwołujemy do tak zwanej wielkiej piątki. I tam są na przykład takie cechy jak sumienność. Sumienność to jest taka cecha, na którą składa się to, że ktoś jest ambitny, że jest proaktywny, że przywiązuje wagę do procedur, że jest skoncentrowany na szczegółach, że lubi robić rzeczy porządnie. No więc jeżeli my mamy wysoką sumienność, to staramy się... Teraz przepraszam, mam zwierzęta w domu i jakiś kot właśnie znalazł sobie torbę papierową do zabawy i stąd się ten dziwny dźwięk w tle pojawił. Niech się bawi na zdrowie. Proszę skontroluj, a ja zobaczę tutaj, skomentuję, zamieszczę komentarz pana Łukasza. Pan Łukasz napisał: warsztaty w ramach radzenia sobie ze stresem w pracy ratowników medycznych, punktowanie zgodnie z rozporządzeniem, innowacyjna forma warsztatu punktowanego. Dziękuję panie Łukaszu. Proszę bardzo, Małgosiu, kontynuuj. Pozdrawiamy kota. Nawet dwa. Pozdrawiamy dwa koty. No więc osoby wysokosumienne, one po prostu lubią być dobrze przygotowane do pracy, więc mają wyższy poziom też kompetencji, wiedzy, doświadczenia, uczą się, jakby to pomaga, to chroni. Jest taka cecha, która się nazywa otwartość na nowość, czy otwartość na doświadczenie. I to jest związane z tym, że jeżeli zderzam się z czymś nowym, czego nie rozumiem, to nie wycofuję się, myślę sobie, a nie chcę tego wiedzieć. Nie? To trochę konserwatywne poglądy się z tym wiążą, bo użyję tego słowa polityczne, że my się boimy zmiany, więc ja nawet nie będę czytał, o co chodzi tam z tym LGBT, nie będę czytać, o co chodzi z tym autyzmem i ja nie chcę tego wiedzieć, ja się boję tego. Więc odwrotną postawą jest to, że jeżeli coś jest nieznane, to ja się do tego zbliżam i chcę mieć więcej informacji. I wtedy jak człowiek zderza się z jakąś sytuacją, której nie rozumie, to po prostu szuka mentora, szuka eksperta, szuka książek, stara się stworzyć jakąś nową mapę mentalną tej sytuacji. To pomaga. Pomaga ekstrawersja, ale nie dlatego, że ekstrawertycy od razu tam dzwonią po kolegach i muszą się wygadać z tej sytuacji, ale mają o wiele wyższy poziom energii, którą na zewnątrz wyrzucają. Jak ekstrawertyk czegoś doświadcza trudnego, musi wstać, chodzi, jest pobudzony, macha rękoma, więc po pierwsze jakby robi zrzutkę z tej adrenaliny, która się wydzieliła, ale też ekstrawertycy podejmują więcej różnych działań, żeby sobie poradzić z czymś. I statystycznie któreś z tych metod radzenia sobie zadziała. Introwertyk raczej usiądzie, będzie myślał, zastanawiał się, energia jest do wewnątrz skupiona, więc tam przywali w narządy wewnętrzne, w przeponę, w serce, w ciśnienie, bardziej będą tego typu konsekwencje i mniej podejmuje aktywności, więc statystycznie ma mniejsze szanse, że trafi na coś skutecznego. I taka cecha, która jest czymś, co bardzo przeszkadza, czyli może stwarzać ryzyko, to jest neurotyzm. I to też nie jest jednolita cecha, bo na to się składa bardzo wysoki krytycyzm wobec siebie, brak zaufania do otoczenia, pesymizm, depresyjność. To się składa na neurotyzm. No i osoby z wysokim neurotyzmem są bardziej narażone i na PTSD, i na depresję, i na zaburzenia lękowe. Temat rzeka, co się okazuje po każdym wątku, po każdym pytaniu, po każdej kwestii, jaką tutaj staramy się zaproponować, okazuje się, że to nie jest tak prosto, ale to dobrze, bo jak wspomnieliśmy na początku, jest z nami dzisiaj Małgosia, z którą będziemy w niedalekiej przyszłości rozmawiać o kontynuowaniu tych wątków, o balansu życia, o zadbaniu o siebie, o różnych formach pomocy w kryzysie i jakie są dostępne formy rozwoju, więc dzisiaj ja się bardzo cieszę, że ty, Małgosiu, sygnalizujesz wiele bardzo ważnych, istotnych kwestii, które później będziemy mogli tak rozkładać na czynniki pierwsze i to właśnie z Małgosią i to z kolejnymi osobami, które zasiądą po drugiej stronie studia NT Live i będą z nami mogły ten temat przedyskutować, bo jak widzimy, drodzy Państwo, wspólnie,
temat rzeka absolutnie pod każdym możliwym względem. I bądź tu mądry, przez 1,5 godziny omów temat. No nie da się, no nie da. Tak, tym bardziej, że jak patrzę na komentarze, to tak mam tak ochotę jeszcze wskoczyć i coś pokomentować z tego, co się pojawiło tutaj na czacie. To przejrzyj sobie te komentarze, napisała do mnie słuchaczka, napisał do mnie słuchacz. Celowo używam 2 form, bo prosiła ta osoba, by pozostała anonimowa. W kontekście sytuacji związanej z moral injury. Przede wszystkim pozdrawiam, dziękuję za spotkanie. Jest ono bardzo dobre, ciekawy temat. Kiedy miałam podejrzenie PTSD i moral injury, było to związane z COVID-19. Nie mogłam ścierpieć widoku tego, jak potraktowano mnie w szpitalu, umierając. Szczęśliwie dobrze się skończyło. I jak widziałam po powrocie, jak ludzie walczą o pomoc. Dlatego odszedłem z pracy, jaką wykonywałam. I do tego jeszcze chcielibyśmy wtrącić wątek, może też Ciebie, Małgosiu, zapytać. Tutaj Wicka zaproponowała ocenę ryzyka traumy. W języku angielskim to się nazywa Trauma Risk Management. To jest ogromnie zawiły temat. Ja tutaj zerknąłem właśnie w notatki, których też kiedyś miałem ze szkolenia. To jest dużo, bardzo dużo, ale może choćby w 2 zdaniach na to, by może zapowiedzieć w przyszłości odcinek, który będzie temu poświęcony. Trauma Risk Management, to musielibyście mi coś przybliżyć, bo ja szczerze mówiąc rozumiem wszystkie słowa, natomiast nie wiem, czy pod tym jest ukryte zarządzanie ryzykiem traumy na poziomie organizacji, czy to jest jakiś kwestionariusz do oceny ryzyka traumy u poszczególnych osób. To ja doprecyzuję. Jest to system zbudowany na brytyjskim wojskowym systemie wykrywania zaburzeń i wskaźników PTSD, więc taki został do tego komentarz dodany. Jest jeszcze kilka innych kwestii, niezręcznie mi je wszystkie przytaczać, bo one są opatrzone właśnie konkretną osobą. Nie chciałbym tutaj wyskoczyć, nie daj Boże, z czymś, a Wickę jeszcze proszę ewentualnie jakieś słowa komentarza do tego. To powiem tak, cieszę się, że to padło, dlatego że ja tego nie znam, a chętnie sobie do tego sięgnę, tym bardziej, teraz jesteś zaskoczony, tak? Tak. Bardzo jestem tego ciekawa, bo słyszę już, że jest to zaciągnięte z wojska. Tak. Więc bardzo dużo takich metod dotyczących i prewencji, i interwencji w psychologii, w ratownictwie, w straży pożarnej, tam gdzie w ogóle się tym kraje zajmują, jest zaciągane z armii. Armia zawsze jest pierwsza we wdrażaniu różnych nowych systemów. Więc ja pracując w ratownictwie, szczerze mówiąc, do tego nie dotarłam, więc jestem bardzo ciekawa, bo zarządzanie kryzysowe to jest coś, czym ja do tej pory się jakoś interesuję, a to jest pewna forma zarządzania kryzysowego, więc chętnie sięgnę. Możliwe, że w związku z tym, Jacek, będziesz musiał znaleźć jakiegoś eksperta, który w tym siedzi i będzie mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tak, że my w Polsce nie doświadczaliśmy takich operacji na taką skalę, że trzeba by było systemowo zarządzać nie wiem, po zdarzeniach masowych, nie mamy katastrof, no mamy teraz sytuację związaną z wojną w Ukrainie, ale odpukać to nie jest tak, że u nas służby muszą w jakichś masowych interwencjach brać udział, czy wojny też dawno nie było, więc trochę u nas jest tak, że ratowniku, pielęgniarzu, pielęgniarko, radź sobie sam. Systemowych rozwiązań u nas nie ma, nawet jeżeli chodzi o wspieranie ludzi, którzy już są w traumie, czy już są w depresji, czy już mają wypalenie zawodowe, czy pomoc ludziom w tym, żeby rozpoznali u siebie objawy i poszukali właściwej pomocy psychologicznej. To u nas nie działa, tak? Macie obowiązkowe szkolenia z radzenia sobie ze stresem w ramach waszych punktów, które zbieracie, musicie gdzieś tam te szkolenia przejść, ale nie wszystkie są dobrej jakości, to jest, wiecie, raz na 2 lata albo rzadziej.
to jest żadne wsparcie, szczerze powiedziawszy, więc w Polsce nie pomaga się ludziom, którzy mają problemy, nie mówiąc już o tym, żeby stworzyć jakiś system, który będzie działał prewencyjnie. Więc ja bardzo fajnie, jakbyśmy sobie o tym porozmawiali, ale muszę Cię od razu, Jacek, ostrzec, że będzie dużo frustry po tym, bo prawdopodobnie pogadacie z jakimś gościem na temat tego, jak system idealny powinien wyglądać, a my jesteśmy daleko. Wiesz co, Małgosiu, kiedy planujemy kolejne odcinki NT Live, kiedy chcemy poruszać pewne rzeczy i ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że mamy w planie już 3 odcinki, wiemy dzisiaj, które będą następne i dzisiaj o pierwszym powiem, mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni, to jeden z tych odcinków jest szczególnie dla mnie ważny, bo nie będziemy chcieli zwracać uwagi na to, jak jest, bo każdy wie, jak jest, tylko temat odcinka będzie rozłożony tak będzie zaprezentowany, żebyśmy pokazali, jak być powinno. Więc żeby unikać tej frustracji, tego wszystkiego, a wiadomo, jak jest u nas, czyli wiadomo, jak jest w systemie, to chcielibyśmy tylko Państwu powiedzieć, jak to powinno wyglądać. Widzka, słuchaczka, przesłała ta osoba link. Małgosiu, ja go Tobie wklejam na czacie naszym wewnętrznym. Jest tutaj więcej na ten temat, szczególnie w brytyjskim systemie, anglosaskim w ogóle jest on tutaj bardzo znany, jak zapewnia mnie ta osoba. Jest mi trochę niezręcznie mówić tak bezosobowo, przepraszam, ale chciałbym uszanować czyjeś tutaj stanowisko. Bardzo serdecznie pozdrawiam tę osobę. Jestem bardzo wdzięczny, że dzisiaj zasiadła z nami i słucha i ogląda. Napiszcie, drodzy Państwo, bo mi zniknął zegar, ile nas osób ogląda. Wcześniej było, a teraz nie ma, chyba żeście wszyscy już zdążyli uciec, ale mam nadzieję, że jeszcze tak nie jest, bo mamy nadzieję jeszcze chwilkę podyskutować. Małgosiu, czy my mamy jeszcze czas? Jest godzina 20:40. Jasne, możemy jeszcze porozmawiać. Ja jeszcze tak tutaj patrząc na te rzeczy, do których, wiesz, powiedziałam, że chciałabym się odnieść, to mamy tutaj... To zerknij, Małgosiu, a ja tutaj przytoczę. Dziękuję, drodzy Państwo. Marek Wojewoda, będzie ten Twój komentarz. Drogi Marku, będzie pytanie. Jest Adrian, jest Małgosia, właśnie Małgosia Szymborska. Małgosiu, tak, to o Tobie dzisiaj była mowa. Będziesz naszą kolejną gościnią. Może nie od razu po spotkaniu z panią doktor Małgorzatą Wypych, ale będziesz, bo mamy swoje ustalenia. Jak wszystko się dobrze ułoży, to omówimy to już niebawem, już tak bardzo na żywo w spotkaniu i bardzo się cieszę na to spotkanie, bo pomysł masz świetny i na siebie, i na system. Trzymam kciuki za Ciebie, za Twoje działanie. I Małgosiu, czy tam znalazłaś już coś, do czego jeszcze chcemy się odnieść przed wejściem w komentarze i pytania? Trochę jest lżejszy temat, bym powiedziała, bo mamy tutaj kolegę, który się ukrywa pod pseudonimem, ale ponieważ jest osobą publiczną, to ja powiem od Michała Kurdziela pytanie, co z tymi osobami, które są uzależnione od adrenaliny i mają... To ja szukam. Aha, czyli rozumiem, że wchodzimy już odpowiadamy na komentarze, a potem Q&A, a potem podsumowanie z tym wszystkim. Okej, taki plan? Na wszystkie komentarze to ja się do nich nie odniosę, bo ja widzę, że tutaj się ludzie dzielili też wiedzą obok tego, co ja mówiłam i dodatkowo wyjaśniali sobie różne pojęcia, których ja nie wyjaśniałam, więc myślę, że do wszystkich komentarzy to się absolutnie nie damy rady odnieść. Tak, natomiast tutaj jest pytanie, co z osobami uzależnionymi od adrenaliny. No z żołnierzami to jest, wiecie, ogromny problem na całym świecie, że oni wracają do domu po wojnie i nie tylko mają jakby właśnie ten próg pobudzenia tak wysoko ustawiony, że oni muszą doświadczać bardzo trudnych sytuacji i szukać ryzyka, żeby w ogóle jakąkolwiek przyjemność w życiu odczuwać, ale może być to też objaw PTSD, czyli takie życie na granicy i czasami jest to związane z tym, że ktoś by chciał umrzeć, ale nie chce się zabić, więc podejmuje zachowania ryzykowne i może mi się jednak uda. To może być w tle, bo z PTSD też myśli samobójcze są związane, ale rzeczywiście jest tak, że po pierwsze do tych zawodów będą szły osoby, które mają wyższy poziom potrzeby stymulacji, po angielsku się to nazywa sensation seeker, czyli ktoś, kto musi mieć dostymulowany układ nerwowy i te sytuacje, które są na granicy ryzyka, jest adrenalina, a one są po prostu przyjemne, nagradzające, jest strzał dopaminy, lubię to, podoba mi się, a jeszcze jak działam skutecznie, uda mi się
uratować człowieka albo zabezpieczyć zachowanie jakiejś niebezpiecznej, agresywnej osoby, no to jest nagradzające, tak? Tylko problem polega na tym, że jak my mamy takie nagrody w mózgu, dopamina nam strzela po tych bardzo trudnych sytuacjach, to wzrasta nam potem próg tolerancji na dopaminę, no i z tego się bierze uzależnienie. Ale w przypadku żołnierzy, i też myślę, może o tym tak wprost nigdzie nie przeczytałam, jest jeszcze drugie doświadczenie związane z braterstwem broni, które wynika z tego, że doświadczamy z ludźmi na wojnie, czy wy w waszej pracy, szczególnie tutaj no, Michał też jako policjant takich sytuacji doświadcza, zagrożenia życia, zdrowia i my razem sobie jako kumple radzimy. I my mamy jedno doświadczenie, które jest wyjątkowe, nikt z naszych, nie wiem, bliskich, kolegów, partnerka tego nie doświadczyli, więc nikt mnie tak nie zrozumie jak koledzy. Jeżeli jeszcze to były trudne emocje i ktoś, nie wiem, przy swoim plutonie, drużynie się popłakał albo zdefekował ze strachu i to jest bardzo intymna sytuacja i tylko moi kumple mnie widzieli w takiej sytuacji. Musieliśmy robić razem złe rzeczy, czyli jakieś zachowania tabu. No to nikt mnie nie zrozumie tak jak koledzy z frontu. I potem jest ogromna tęsknota i chęć do wracania na wojnę z powrotem. Tym bardziej, że tam było tyle przeżyć, tyle radzenia sobie. Człowiek się czuł i zmęczony, i ciężki, i w strachu, a miał wsparcie, miał kolegów, a nagle przyjeżdża i tu córka płacze, że się paznokieć złamał, albo że źle sobie ten paznokieć pomalowała, albo kredkę zgubiła i to jest taki szok pomiędzy tym życiem, w którym się doświadczało skrajnych emocji, a tym, że co, ja chleb, mleko, masło mam iść kupić no i to powoduje frustrację, depresję i chęć powrotu do tych trudnych warunków pracy i uzależnienie. Zanim przejdziemy do tych pytań, których już jest całe mnóstwo, Małgosiu, czy do czynników ochronnych, których pewnością jest wiele, powinniśmy jeszcze coś dodać, o czym może nie powiedziałaś, albo może ja w tej swojej niekoniecznie profesjonalnego dziennikarstwa nie zapytałem jakoś podchwytliwie, żeby od ciebie jeszcze wyciągnąć. Czy coś jeszcze w tych czynnikach ochronnych, zasobach własnych, kompetencjach, osobowości, takich skillsów psychologicznych, mamy jeszcze jakąś nabytą odporność, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałeś o zespole, o wsparciu, coś jeszcze dokładamy? Czy tutaj w twojej ocenie jest to wszystko, przynajmniej na tym etapie? W mojej ocenie to na razie jest wszystko, tylko ja podkreślę znaczenie tego wsparcia społecznego, bo ty mówisz nabyta odporność, to tak jakbyśmy my musieli jakieś kompetencje w sobie cały czas rozwijać, ale jednym z ważniejszych czynników leczących, wspierających będzie to, że ja mam sieć wsparcia od takiego bliskiego ciału, intymnego związku, w którym ja mogę się obnażyć z różnych emocji, po przyjaciół w pracy, przy których też mogę się zachować autentycznie i też mogę rozmawiać o emocjach i dostanę jakąś normalizację z ich strony i zrozumienie, po nawet takie bardziej płytsze relacje w pracy, nawet jak mamy osoby, z którymi jeździmy nie zawsze, nie jest to nasz stały skład, ale oni mają poczucie humoru i mają czarny humor fajny i sobie poopowiadamy różne rzeczy, bo czasami przekierowanie uwagi na coś innego, rozbawienie, jakby odczuwanie synchronizacji emocjonalnej, jak się śmiejemy z innymi ludźmi, wydziela nam się oksytocyna, ona też będzie czynnikiem chroniącym, tak? Czyli nie muszą to być głębokie, szczere relacje, ale to, że ja jestem w grupie, że ja mam do kogo się odezwać, że kumpel spyta, czy zrobić ci kawę, czyli poczucie przynależności też będzie chronić. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, jak często słowo wsparcie w norweskim języku to się nazywa kolega stety, czyli po prostu wsparcie koleżeńskie ma znaczenie. Nie tylko w pracy zawodowej, ale gdzieś na ulicy, gdzieś nie wiem, na targu, gdzieś w sklepie, gdzieś, żeby być cały czas sobie życzliwi nawzajem. Bądźmy dla siebie życzliwi, bo może się okazać, że takie właśnie społeczne mechanizmy, które zbieramy, czy uczymy się ich, możemy później znacznie łatwiej wykorzystać i przychodzi nam to znacznie łatwiej, więc wspierajmy się nawzajem. Taką tutaj dygresję sobie pozwoliłem
dodać do tego wszystkiego, to co, Małgosiu, może będziemy te pytania wynajdywać w naszych komentarzach. To może zaczniemy tutaj od pani Jagody, która pojawiła się zaraz na początku, której było tak bardzo mało, Krakowa i pani doktor. Bardzo się cieszę, że pani Jagoda jest nadal z nami i dziękuję za wszelkie wsparcie, jakie uzyskujemy, jeśli chodzi o promocję naszych wydarzeń, o postowanie. To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Pytanie brzmi, co możemy zrobić, widząc, że współpracownik jest zmęczony i sfrustrowany? Jak dobrze zareagować? Ale to ja muszę powiedzieć, że to są dwa pytania. Bardzo proszę. Dlatego, że mamy pytanie o to, co zrobić, jak widzę, że ktoś jest zmęczony i to jest jeden objaw, a frustracja to jest inna rzecz, w ogóle bym powiedziała, tak? To może być tak, że znaczy ja bym bardzo Was uczulała na takie sygnały zmęczenia od Waszych kolegów, że oni, nie wiem, nie mają siły się już uśmiechnąć, że twarz im wygląda szaro, że mają tak zwaną maskowatą twarz, czyli że już tak mają obojętność, nie wyrażają emocji, ani złości, ani radości. To też może być objaw zmęczenia. To, że ktoś wolniej się porusza, chodzi przygarbiony, że jak mówi, to mówi ciszej. No jakby nie odkrywam tutaj jakiejś nietypowej wiedzy przed Wami, tak? No ale czasami po prostu ignorujemy to. A zmęczenie jest pierwszym sygnałem tego, że ktoś nie ma równowagi, że źle śpi, że może być zagrożeniem dla zespołu też, niech to będzie kierowca i za chwilę będzie wypadek, albo będziemy mieli trudną akcję, a kolega jest zmęczony, niewyspany i on po prostu nie ma takiej uwagi, coś przeoczy, coś źle zrobi i stracimy pacjenta z powodu zmęczenia tej osoby. Więc jak ktoś jest zmęczony, to po prostu trzeba mu o tym powiedzieć, że wygląda na zmęczonego. Jeżeli ktoś jest zmęczony, no to pytanie jest, co my możemy zrobić, żeby ta osoba się zregenerowała. Jeżeli jest na dyżurze, no to tu i teraz co możemy zrobić? Dopóki nie ma wyjazdu, to my ją wysyłamy do jakiegoś izolowanego pomieszczenia, gdzie będzie ciszej, coś na oczy, żeby miała zaciemnienie chwilowe i nawet te 15-20 minut drzemki już może sprawić, że ten mózg się troszkę zregeneruje, tak? Jeżeli nie ma czasu na spanie, no to wszystkie rzeczy, które podniosą poziom pobudzenia tej osoby, zaczynając od zimnego prysznica, czy napicia się czegoś zimnego, czy włożenia rąk pod zimną wodę i przyłożenia sobie do twarzy i do szyi, czy wyjścia na zewnątrz, jeżeli jest chłodniej. Też patrzenie w górę, ale nie tak, że głowa, tylko oczy do góry skierowane też sprawiają, że troszkę się podnosi minimalnie, ale poziom adrenaliny, więc nam uwaga się wtedy poprawi. Więc tu ratujemy osobę, która jest zmęczona, tak, żeby ją trochę na nogi postawić, jeżeli ona jest na dyżurze. No bo tak się może zdarzyć, że ktoś przyjdzie niewyspany. Ale jeżeli my widzimy, że kolega jest zmęczony, czy koleżanka chronicznie i że to się powtarza i pomimo tego, że zaczynamy, nie wiem, dyżur rano i ktoś spał w nocy, a przychodzi i wygląda na zblazowanego, no to dobrze zadać pytania o to, co robisz, żeby wypocząć, jaka jest jakość Twojego snu, czy Ty nie potrzebujesz jakiejś pomocy medycznej, żeby się wysypiać, kiedy był Twój ostatni urlop, tak? Co się u Ciebie innego w życiu dzieje, że nie możesz się zregenerować poza pracą. Jakie ty masz w ogóle nawyki związane z odpoczywaniem, tak? Bo jeżeli ktoś jakby nic nie robi, tylko przychodzi do domu, źle się odżywia i nie ma żadnego ruchu w swoim życiu, no to też się będzie przyczyniało do poczucia zmęczenia. Jak ktoś słabo śpi, no to nie oczyszcza mózgu, ciała z produktów ubocznych metabolizmu i się podtruwa cały czas, tak? Więc nawet takie proste pytania, jak ty o siebie człowieku dbasz i czy coś więcej się nie dzieje tam, czy to zmęczenie nie jest już sygnałem tego, że ktoś chociażby ma depresję. Natomiast frustracja to jest troszkę coś innego, bo rozumiem, że poznajemy to, że ktoś jest sfrustrowany tym, że przychodzi, narzeka, skarży się na system, na kierownictwo, na dyrekcję, na pacjentów, czyli frustracja to raczej widzę, że to jest takie zachowanie, w którym ktoś dużo narzeka, i frustracja jest też z irytacją, ze złością związana, że ja nie mogę czegoś załatwić, jakieś przeszkody pokonać, że znowu coś się wydarzyło w jakiś sposób, a nie powinno. No to my słuchamy i znowu nie podważamy tego, co ktoś mówi. Jak ludzie narzekają, a my mówimy, no nie ma co o tym tyle myśleć i tak systemu nie zmienisz, nie ma co się tym przejmować, zajmij się czymś innym, no to znaczy, że ta osoba ma w sobie jakieś emocje, których my nie uznaliśmy.
Więc jak ktoś narzeka, to trzeba tak, posiedzieć, pogadać. Jak nas to męczy, to sobie pomyślmy, to jest styl komunikacyjny tej osoby, mnie to nie dotyczy, ktoś gada. I dobre pytanie jest wtedy do zadania, czy ty zamierzasz coś z tym zrobić? Narzekasz, nie? A czy z tego narzekania twojego jakaś akcja wyniknie? No to już macie często takiego narzekacza z głowy, bo on nie chciał nic robić, on chciał tylko tak sobie po prostu ponarzekać, tak? I może już do was więcej nie przyjdzie, bo sobie pomyśli, tato mnie w ogóle nie rozumie, ja tu chciałam, poczekajcie, bo mi się bateria rozładowuje. Ja chciałam znaleźć jakieś kółko wzajemnej adoracji i towarzysza do narzekania, a ktoś mi mówi, zrób coś z tym. A tu lipa, nie można sobie ponarzekać. To ja już więcej do Ciebie nie przyjdę. Ale dobrym pytaniem jest też pytanie, a jak byś chciał, żeby to wyglądało? Dlatego w NT Live chcemy mówić o tym, jak to powinno wyglądać, jaki to powinno mieć wzorzec, a nie tylko mówić o tym, że jest bardzo źle, bo każdy o tym wie, jak jest. Każdy, kto przepracował choćby kilka dni w PRM-ie, czy w SOR-ze, czy w ZRM-ach, czy w statkach latających, pływających, pełzających, to każdy wie, jak jest. A my chcemy mówić o tym, jak powinno i dlatego się cieszę, że z nami dzisiaj jesteś, Małgosiu. No więc jak ktoś narzeka i mu zadamy pytanie, jakbyś chciał, żeby to wyglądało, to może ktoś wzruszy ramionami i powie, że nie wiem, ale może ktoś westchnie i mówi, wiesz, idealnie to by było jak? Nie? Jakby ci dyspozytorzy lepiej przesiewali, jakby pacjenci wiedzieli, jak zgłaszać swoje objawy, żeby nie było potem jakichś fałszywych objawów w naszych kartach, jakby ludzie byli mili, grzecznie się zachowywali. No więc można zrobić listę różnych rzeczy, które by świadczyły o wariancie idealnym, a potem, no dobra, a co z tego już jest? Nie? Co z tego działa czasami? Nie? Czy w tym systemie są jakieś plusy? Czyli trochę jest tak, że tę osobę narzekającą przekierowujemy na to, że no to nie jest tak, że system w 100% nie działa, nie? Bo karetki są wzywane, ratujecie ludzi, żyjemy naprawdę w cywilizowanym miejscu. Jak nie podróżujecie, to tego nie wiecie, a jak ktoś jeździ na misję do innych krajów, gdzieś do Afryki, do Azji, do Ameryki Południowej, to możecie pewnie się podzielić takim doświadczeniem, że człowiek wraca i sobie myśli, tak, my narzekamy, ale mamy luksus. Nie? Więc czasami takie przekierowanie uwagi na to, co już my mamy i co w tym systemie jednak jest sprawdzone i zadziało się na plus, może tą osobę sfrustrowaną uratować, ale teraz dodam jeszcze jedną rzecz, frustracja i narzekanie i złość może być jednym z objawów wypalenia zawodowego. I ja was bym nie chciała uczyć tego, jak zdiagnozować, czy kolega jest wypalony, bo jak podejrzewacie kogoś, że ma wypalenie, to po prostu go wyślijcie do psychologa, żeby się zdiagnozował, nie bierzcie tego na siebie. Wy jesteście od diagnozowania innych rzeczy, więc jak jest podejrzenie, dylemat, znak zapytania, idź i się sprawdź. Niech cię zdiagnozuje profesjonalista. Tylko ja mam takie swoje własne doświadczenia. Nie chcę powiedzieć po jakiej linii, czy prywatnej, czy zawodowej, kiedy powiedziałem, że może słuchaj, może jest potrzebne wsparcie kogoś, kto się po prostu na tym bardziej znamy. Jesteśmy ogarnięci w innych tematach, o których przed chwilą powiedziałaś i padła ta kwestia. No to była odpowiedź. Nie rób ze mnie wariata, nikogo nie potrzebuję i parę innych epitetów i rozmowa się skończyła i było mnóstwo złości w tym. I ja nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo przykre, bo to nie chcę powiedzieć, że to było serca czy z jakiejś takiej empatii, ale zrobiło mi się tak po prostu po ludzku przykro, bo człowiek jakby zareagował w ten sposób. Ja nie chcę teraz Cię pytać, jak sobie z tym poradzi, bo to znowu rozmowa na kolejną godzinę, ale myślę, że nasi widzowie i słuchacze mają czasami też takie sytuacje, kiedy widzą... Wy robicie to, co możecie. Tak. Widzisz, że coś się dzieje i to, co ty możesz zrobić, to powiedzieć do kolegi, słuchaj, ja to nie wiem, czy to jest taka prosta rzecz, czy coś złożonego za tym jest. Ja myślę, że dobrze by było iść się skonsultować ze specjalistą i to jest to, za co ty odpowiadasz. Powiedziałeś człowiekowi, że dobrze, żeby poszukał pomocy. To jest twoja rola w tej sytuacji. A to, jak ta osoba zareaguje i czy ona poszuka tej pomocy, czy nie, to już od niej zależy. Zrobiłeś swoje. Nie? Tak, zrobił też swoje Marek Wojewoda, który, tak jak powiedziałem, w ostatnim czasie do nas nie zaglądał, ale rozumiem, że zajęty z niego gość. Pojawi się duży komentarz z 3 rzeczami, z 3 wątkami, które są ważne. Na chwilkę, Małgosiu, znikniemy z ekranu, pojawi się tekst Marka. Marek napisał, pozwolę sobie wypowiedzieć jako cywil, w cudzysłowie.
Po pierwsze, wielki szacunek dla wszystkich mundurowych, lekarzy, ratowników, policjantów, żołnierzy, strażaków, pilotów, LPR. Dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie. Drugie, myślę, że takie wsparcie psychologiczne powinno być zagwarantowane systemowo. 3, przejścia traumatyczne zdarzają się Wam codziennie i nie można się tego wstydzić. Nie można się zastanawiać, co mówić, z kim rozmawiać, kiedy, co wypada, a co będzie wyrazem słabości. Tu głupi. Marku, chyba więcej tekstu się nie wkleiło. Dziękuję Tobie za te rzeczy. Przekazuję to na ręce Małgosi, która od wielu lat współpracuje z ratownictwem medycznym w tych wsparciowych rzeczach. Małgosiu, odniesiesz się do tych słów, bo są według mnie cenne i przede wszystkim miłe. Tak, to jest ten rodzaj komentarza, który już jest wsparciem, bo wyrażanie wdzięczności i podziwu to samo w sobie już jest wsparciem psychologicznym. Natomiast tak myślę sobie, jak słyszymy, nie można się wstydzić, to nie jest takie proste pozbyć się wstydu. Bo może być tak, że są ludzie, którzy chcą się podzielić i tutaj też widziałam w komentarzach kolegę, który mówił o tym, że jest na psychoterapii i o tym otwarcie mówi. Idzie zmiana z młodym pokoleniem, bo młodsi ludzie nie mają takich tematów tabu jak pokolenie nawet 30-40 plus. Już teraz to się zmienia, więc będziecie mieli jakby zmianę generacyjną ludzi wychowywanych na TikToku, gdzie ludzie się obnażają z różnymi intymnymi rzeczami i śmiało mówią o swoich zaburzeniach psychicznych, więc to młodsze pokolenie jest takie bardziej otwarte. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ktoś może się chcieć podzielić, ale trafi na środowisko, które będzie stosowało obśmiewanie, przemoc psychiczną i nawet jeżeli ja mam gotowość, żeby się do czegoś przyznać, dostanę rikoszetem jakimś ostracyzmem. Więc żebyśmy mogli swobodnie się odzywać i czuć się bezpiecznie i nie wstydzić się, to my musimy też wiedzieć, że nasze otoczenie jest na to przygotowane. I myślę, że to będzie dobry akcent na też jakieś może podsumowanie, że to system powinien zagwarantować takie przygotowanie do Was do pracy i taką psychoedukację, żeby każdy pracownik systemu miał odpowiednią postawę wobec kolegi, koleżanki, która mówi o swoich trudnościach emocjonalnych, która płacze, która okazuje jakąś swoją wrażliwość czy słabość. Czyli nie tylko mówimy, mów, nie wstydź się, nie ma co z tego robić, jakiejś tajemnicy czy tabu, ale musimy mówić do tych, którzy słuchają, jak mają zareagować, żeby tej osoby nie zamknąć, żeby jej wtórnie nie straumatyzować. No bo właśnie, bo pojawiło się w trakcie naszej rozmowy pytanie. Pamiętasz, Małgosiu, był wątek debriefu i tego merytorycznego i tego, no właśnie, który ma jeszcze inne zadanie. I pan Marek Maj w tym momencie zadał pytanie, no dobra, to w jaki sposób przekazać informację, że ktoś z zespołu, i tutaj cytat, coś spieprzył, no żeby nie przyniosło to jakichś odwrotnych efektów, o których przed chwilą też powiedziałaś. No jak się do tego zabrać? To zależy. Zadajecie takie pytania, że ja teraz się zastanawiam, jak to sobie, wiecie, uprościć w mojej głowie. No więc myślę sobie tak, że to, jak możemy przekazać ludziom informację zwrotną, będzie zależało od tego, jakie mamy relacje z ludźmi w zespole. Tak? Jeżeli te relacje są dobre i my się lubimy i jak ja widzę, że ktoś coś zrobił źle i wiem, że jak powiem to kumplowi, to on się na mnie nie obrazi, to wtedy po prostu mówimy, stary, ale dałeś ciała, tak? Gorzej jest, jeżeli my nie wiemy, z kim pracujemy, nie znamy tej osoby, nie wiemy, jak ona zareaguje na informacje zwrotne, no to wtedy musimy jakoś bardziej dyplomatycznie. No i od tego są szkolenia, proszę Państwa, z przekazywania informacji zwrotnej, nie? Więc znowu jakbyśmy weszli, dlatego ja tak westchnęłam, bo sobie myślę, ojej, znowu można długo o tym mówić, nie? Że jednak sposób, w jaki przekazujemy informacje zwrotne, będzie wpływał na to, jak ktoś je przyjmie. Ja absolutnie nie jestem za jakimiś tam kanapkami, warkoczami, naprzemiennie pozytywne, negatywne, bo wiecie, my tak nie rozmawiamy z ludźmi naturalnie, nie? Więc często po tych szkoleniach to wychodzi, że ktoś mówi, wiesz, to zrobiłeś dobrze, a to źle, a to dobrze, a to źle. I to w ogóle jakby, no tak się, to nie jest naturalny styl komunikacji, więc trochę mnie to frustruje. Więc z jednej strony przeszkolić się, żeby rzeczywiście przygotować osobę do tego, żeby ona chętnie przyjęła negatywną informację, to najpierw musimy ją wzmocnić. Dlatego, że jeżeli my od razu powiemy, co zrobiła źle,
to u ludzi wzrasta poziom lęku, a jak wzrasta lęk, to mózg nie przyjmuje wszystkich informacji, więc z tego feedbacku nic nie zostanie, to po pierwsze, a po drugie jakiś system obron się włącza i to może być obwinianie, atakowanie, ktoś nie przyjmie po prostu tej informacji zwrotnej. Więc owszem, ta metoda, że najpierw pozytywne, potem negatywne, tak, ale najpierw trzeba wszystko, co pozytywne, że człowiek się tak poczuje, wiecie, fajnie, jest afirmacja, zrobiłem dobrze, koledzy są wdzięczni, dobra, nie, rozwijam się, jest progres, a potem mówimy i wiesz co, a to popraw. Czyli nie spieprzyłeś, tylko następnym razem zrób to tak. Nie? Czyli nie, że mówimy zrobiłeś źle, ta osoba i tak usłyszy, że aha, że to jednak było źle, bo następnym razem trzeba inaczej, ale ona od razu dostanie konstruktywne rozwiązanie, co ma zmienić w swoim zachowaniu, żeby na przyszłość tego błędu nie popełnić. Ale to jest jedna strona, to jest nadawca, a po drugiej stronie mamy odbiorcę i tak jak mówiłam o tym, że ktoś się może przyznać do problemów psychicznych, ale otoczenie musi wiedzieć, jak zareagować. Tak samo w przypadku informacji zwrotnej szkolimy ludzi nie tylko z tego, jak mówić, ale też jak się zachować, jak się dostaje trudny feedback i pojawiają się nasze emocje i co zrobić, żeby jednak nie zaatakować kolegów po negatywnym feedbacku. Czyli jest jeszcze druga strona i jak ona to przetwarza. Stąd powiedziałam, to długa odpowiedź znowu będzie na pozornie proste pytanie. Okazuje się, że nie. Jest kolejne pytanie, które jest poparte pewnym faktem zaczerpniętym z świata biznesu. Pani Anna Śmigiel. Dobry wieczór Pani Anno. Kłaniam się nisko i cieszę się, że jest Pani znowu z nami. W korporacjach coraz częściej podejmuje się działania w kierunku work-life balance. W jaki sposób próbować skutecznie przenieść te koncepcje na podwórko medyczne? Według mnie świetne pytanie. Znaczy ja powiem tak, że ja mocno siedzę w tym temacie zdrowia psychicznego w organizacjach, niekoniecznie work-life balance, ale znam te różne programy, które są w korporacjach wdrażane i muszę Wam powiedzieć, że to tak dużo się o tym mówi, ale często jest tam więcej propagandy. Czyli są dostarczane różne szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie ze stresem, są różne wykłady, mają dostęp do psychologów, mają benefity, ale co z tego, jak mają tyle zadań, że i tak muszą 10 godzin albo 12 godzin dziennie pracować. Więc jak sobie myślicie, że w korpo już coś się dzieje, no to nadal ta odpowiedzialność za to, że mam być zdrowy psychicznie i zregenerowany, spada na pracownika. A teraz, jeżeli byśmy sobie cokolwiek z tych dobrych praktyk chcieli przenieść do medycyny czy do ratownictwa, no to owszem, znowu możemy się skupić na tym, żeby ludziom dawać wiedzę, edukować o zaburzeniach, o prewencji, o tym, jak sobie radzić ze stresem, jakie jest znaczenie samooceny, czym jest odporność psychiczna, jak ją rozwijać, w jaki sposób budować atmosferę w zespole, żeby mieć z kim pogadać, żeby te emocje odreagować. My możemy iść w edukację, w szkolenia, w warsztaty z kompetencji miękkich i tak dalej. Natomiast jak w systemie będzie za mało ludzi do pracy, jak nie będziemy kształcić nowego pokolenia ratowników, ratowniczek, pielęgniarzy, pielęgniarek, żeby po prostu było więcej zasobów do obsługi tego systemu, to wy cały czas będziecie mieli podstawowy czynnik, czyli przepracowanie i z tego nic nie wyniknie. Tak? Nie będzie work-life balance, jak ja muszę być, nie wiem, mieć 250, 300, 400 godzin w miesiącu, bo nie ma ludzi do pracy. Więc to jest kluczowy problem w systemie ratownictwa. Bo jak wy byście mieli mniej dyżurów, także możecie się wyspać porządnie, tak jak nie wiem jak teraz sytuacja w policji wygląda, ale zawsze to idealnie wyglądało w straży pożarnej, bo oni tam tego grafiku się trzymali, nie? Idziesz na dyżur nocny, to potem masz 48 godzin i możesz się zresetować. No to można mieć work-life balance, nie? Można hodować kozy po prostu we własnym ogródku, jak się ma taki system. Ale strażaków jest dużo, nie? Jest ich tak dużo, że wiecie, jest zgłoszenie do tego, że doniczka spadła z balkonu i 3 wozy bojowe przyjeżdżają, tak? I ja sobie myślę, no chłopaki się nudzą, nie? Albo muszą sobie dorobić za wyjazd do jakiejś akcji, no ale ich jest tak dużo, że mogą te 3 wozy wyjechać, nie? A karetek i ratowników aż tylu nie ma, więc to jest podstawowa rzecz, nie? Za mało zasobów w systemie. Małgosiu, jest z nami kolejny nasz partner, który od wielu odcinków jest z nami, pan Paweł Bednarenko. Cześć Pawle. Paweł jest paramedykiem w NHS-ie, pracuje w Wielkiej Brytanii i też prowadzi swój profil Ratownik na Wyspach. I Paweł przytacza na swoim profilu mnóstwo ciekawostek, mnóstwo ciekawych praktyk
dobrych praktyk, które dzieją się właśnie na jego brytyjskim podwórku. I ja tylko, drodzy Państwo, zaznaczę ten komentarz odnośnie Trimu. Właśnie Paweł napisał, że Trim wywodzi się z wojska, kilka dni po zdarzeniu odbywa się spotkanie ratownika, który był przy traumatycznym zdarzeniu ze swoim kolegą ratownikiem, który jest przeszkolonym Trim asesorem. Prowadzi się rozmowę na temat zdarzenia i ta osoba ma swoją listę, aby zwrócić uwagę, pewnie jakaś checklista na występujące czerwone lub pomarańczowe flagi, takie jak na przykład brak snu, uczucie bezradności, jest też słabość, złość na siebie. W przypadku, kiedy wykryje się czerwone flagi, które wskazują na ryzyko na przykład samobójstwa, taka osoba kierowana jest pewnie do jakiejś specjalistycznej dalszej pomocy. I tutaj taka informacja od Pawła i od widza czy widzki, słuchaczki, słuchacza, również to zostało przed chwilą uzupełnione o te treści, więc jakby w tej kwestii fajnie jest dodane. Fajnie, bo jak mi o tym powiedziałeś, o tym trauma risk management, to ja myślałam, że to są jakieś, systemowe rozwiązania, badania przesiewowe na wejściu, nie? A rozumiem, że to jest checklista, bo jak o tym wspomniałeś, to ja sobie przypomniałam, bo moja koleżanka pracowała jako psycholog w wojsku i była 2 razy na misjach w Afganistanie i wy tutaj na tym czacie cały czas piszecie o debriefingu. Jak ja używam słowa debriefing dzisiaj, to mam na myśli wasz debriefing merytoryczny. Nie debriefing psychologiczny, dlatego że są kontrowersje wokół stosowania debriefingu takiego psychologicznego, odreagowania grupowego. Z tego powodu, że bardzo często biorą się za to osoby nieprzeszkolone, że jak zbierzemy grupę 8 osób, które były na miejscu jakiegoś zdarzenia, to każda widziała co innego i jedna może być straumatyzowana, a reszta nie. I ta straumatyzowana zacznie się dzielić tym, co widziała i wywoła wtórną traumę u tych, którzy słuchają. Więc to jest złożone. Trzeba wiedzieć, z jaką grupą mamy do czynienia, czy ci ludzie mogą brać w tym debriefingu. Szkoli się, żołnierzy się, żeby dobrze przeprowadzić debriefing, to oni muszą być wcześniej szkoleni z technik komunikacji. Że jak ja pierwszy raz siadam z kumplami i siedzimy w kółku i każdy musi powiedzieć, jakie emocje odczuwa i ktoś będzie nieprzeszkolony i się zacznie śmiać na przykład, nie, stary, nie? No i straumatyzuje kolegę dodatkowo, więc to nie stosujemy debriefingu psychologicznego, w Polsce się go nie stosuje. Jak ktoś go stosuje, no to good luck, można jeszcze ludziom zaszkodzić. To, co tutaj o tym trauma risk management, o tej skali przesiewowej, dlaczego ja wspomniałam o swojej koleżance, bo ona też była szkolona z debriefingu i wojsko ją szkoliło z różnych technik interwencji, a to, co jej się sprawdziło najbardziej, jak była na misjach w Afganistanie, a było trudno wtedy, ona jeździła z 16 Batalionem Powietrzno-Desantowym, w związku z tym oni tam rzeczywiście jeździli na patrole i mieli trudne sytuacje, tak? Nie były to zielone garnizony, które pojechały z walizkami do Iraku czy Afganistanu zupełnie nieprzygotowani. I ona powiedziała, nie było żadnych zbiorowych rozmów na temat emocji, ona po prostu z każdym żołnierzem w ciągu 24 godzin po jakiejś trudnej akcji siadała i robiła scanning. No, ona była psychologiem, więc to troszkę inaczej mogło tam wyglądać, ale ona każdego czekowała, czy on się nadaje na kolejny wyjazd, czy on nie powinien być odesłany do kraju. Więc nie miała sformalizowanej checklisty, ale dokładnie to robiła. Rozumiem, że ta brytyjska lista jest o tyle uproszczona, że może ją robić nie psycholog, tak? Że może to zrobić po prostu przeszkolona osoba, która zaznacza punkty i wychodzi, że jest ktoś w strefie, taki triaż emocjonalny jest robiony. To może być fajna metoda. Poszukam. W mojej klinice, w moim szpitalu, u mojego dysponenta mamy tak zwaną grupę EFOK, to jest grupa ratowników, ratowniczych, które są przeszkolone przez naszych psychologów i kiedy po traumatycznym zdarzeniu oni mają obowiązek się z nami skontaktować właśnie w pierwszej dobie, dzwonią do nas i proszą, żebyśmy opowiedzieli o zdarzeniu. Są w taki sposób wyszkoleni, w taki sposób wytrenowani, w dobrym tego słowa znaczeniu, właśnie przez specjalistów, którzy są w naszej klinice, żeby potrafili zwrócić uwagę na alarmujące właśnie elementy zgodnie z checklistą i wtedy albo podejmują decyzję, ok, Jacek, to w porządku, byłeś na tym zgonie, czy byłeś na tym zdarzeniu, wszystko wygląda dosyć spokojnie, nie widzimy tutaj jakiejś sytuacji zagrażającej, ale gdybyś potrzebował pomocy, pamiętaj, tu jest numer do psychologa naszego, albo obligatoryjnie
jutro godzina 9, nie masz dyżuru, schodzisz z tego dyżuru. Tutaj też odpowiadam trochę na pytanie, jak wygląda u nas systemowe rozwiązanie, kiedy jesteśmy po zgonie, dziecko, sytuacja, my mamy prawo zejść z dyżuru, my mamy prawo powiedzieć, że ja kończę teraz pracę i mój operator, mój dysponent, może nawet dyspozytor, który nami koordynuje, ma obowiązek dopytać, czy zespół w tym momencie jest w stanie wykonywać swoje zadania i ja mam prawo odmówić w tym momencie pełnienia dyżuru. I ja mam, tak jak są obowiązki w pracy, ale też są pewne prawa. I tutaj do Kamila, wybacz, że nie wyciągam tego tematu tak bardzo mocno, bo jeśli chcesz, możemy na ten temat porozmawiać. Wczoraj rozmawialiśmy o substancjach chemicznych stosowanych w różnych przestępstwach, ale dzisiaj tylko ten wątek. Kamilu, widziałem twoje pytanie, nie odcinam się od niego, mogę się podzielić tak, jak jest to u nas, ale pytaj też Pawła, pytaj pozostałych ludzi z NHS-u, to są naprawdę mądrzy ludzie, doświadczeni, którzy na pewno tobie w tej kwestii pomogą, a ja, drodzy Państwo, wrócę do pytania, którego autorem jest Małgosia. Małgosia zapytała, jaki powinien być ratownik, jaki to taki profil doskonały powinien być przez Państwa narysowany czy wykształcony i co może pokazywać w pracy, a czego może nie powinien pokazywać. I jedną z odpowiedzi, którą na razie zobaczyłem, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Odpowiedź jest od pani Magdaleny. Pani Magdalena Kąpińska napisała tak: idealny ratownik, potrafiący pracować w zespole, doceniający, posiadający wiedzę, doświadczony, empatyczny, ale nie współodczuwający, potrafiący znaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Małgosiu, co ty na to? Ja myślę sobie, że to jest definicja dobrego pracownika w ogóle. No nie tylko ratowników dotyczy, ale jakbyście tu wstawili dobry nauczyciel, czy dobry menedżer, to podejrzewam, że to są bardzo uniwersalne cechy. Natomiast to, co mi się tutaj podoba, bo pojawia się tutaj słowo empatia, a ja jestem takim zwolennikiem jednak tego, żeby szczególnie jak jesteśmy wsparciem albo w tych zawodach, gdzie wy musicie jechać do kogoś, kto jest w trudnych emocjach, to empatia, szczególnie emocjonalna, może wam bardzo przeszkadzać wtedy, bo się szybko emocjami zarazicie, one was zaleją i utrudnią racjonalne myślenie. Czyli ludzie w kryzysie, z którymi wy macie często w pracy do czynienia, oni potrzebują kogoś, kto jednak będzie jakiś racjonalny, obiektywny punkt widzenia zachowywał. Więc wtedy ta empatia emocjonalna może szkodzić i osobie, której pomagacie, i wam, ale rozumienie, czyli bycie rozumiejącym, wyobrażenie, jak ta osoba może się czuć, niekoniecznie wchodzenie w jej buty i współodczuwanie, to było w tej definicji niekoniecznie współodczuwający, czyli taka empatia polegająca na zrozumieniu jest zdrowszym rodzajem empatii w waszej pracy. I też jak kogoś wspieracie w zespole, bliskie osoby, to też to zrozumienie jest ważniejsze niż współodczuwanie. Dziękuję Pani Magdaleno za Pani odpowiedź, propozycję. Drodzy Państwo, no może jeszcze ktoś, byłoby nam niezmiernie miło, może nie będziemy mieć tutaj 400 ankiet do wypełnienia, bo nie będziemy robić badań takich naukowych, ale może ktoś jeszcze chciałby się podzielić taką swoją refleksją na temat takiego profilu doskonałego, osoby, która ratuje, bez względu w jakim korpusie, to co Marek powiedział, jaki kolor munduru, stopień, płeć i tak dalej. Może jeszcze ktoś tutaj będzie się chciał... Kamil Kociołek napisał, że jest więcej odpowiedzi, więc pewnie jest tyle komentarzy na czacie, że coś nie... Okej. Zobaczyłeś. Dobrze, to jeśli, przepraszam Cię Magosiu, jeśli tak się stało, to proszę zamieścić teraz jeszcze raz tą odpowiedź, będzie mi po prostu łatwiej. Pan Wojciech Jakimiuk napisał: profesjonalny, a jednocześnie ludzki, okazujący emocje, adekwatny do sytuacji, aby ocenić sytuację, musi być wypoczęty, zregenerowany. No i wiecie, jak tak sobie teraz poczekamy trochę na kolejne odpowiedzi, ale ja się odniosę do tego, co to jest, i jest takie określenie okazujące emocje adekwatne do sytuacji. I teraz problem polega na tym, że czasami adekwatne do sytuacji to nie są te, które rzeczywiście czujecie. Czyli jak mówiliśmy o tym active shooter, czuję gniew, wściekłość, chęć jakiegoś rewanżu, ale mam się zachować profesjonalnie, czyli muszę ten gniew stłumić.
i w zasadzie nie czuć nic. Jeżeli jest sytuacja, która mnie rozbawiła, bo jadę i widzę coś w mieszkaniu, jakąś, no może być coś zabawnego dla nas, tak? Jak ludzie żyją, jak wyglądają, jak się do siebie małżeństwa odzywają i chce nam się śmiać, ale nie jest to adekwatne do sytuacji. Albo akurat mamy taki dzień, że pracujemy na dyżurze z kimś, kto jest w głupkowatym nastroju, akurat ma taki styl radzenia sobie ze stresem i z życiem, że zawsze się wygłupia i jesteście rozchechrani, wychodzicie z karetki rozchechrani na do jakiejś sytuacji, która wymaga powagi, tak? I oznacza to, że bardzo często w waszej pracy musicie tłumić to, co czujecie, a pokazywać coś, czego nie czujecie i na tym polega wasz profesjonalizm. I emocjonalny koszt takiego tłumienia i generowania emocji, których nie odczuwamy, jest ogromny, bo z jednej strony już mówiłam wcześniej o tym, że jak nadużywamy tłumienia emocji, to możemy się doprowadzić do takiego stanu, że stłumiliśmy za dużo i nie jesteśmy w stanie współodczuwać z naszymi bliskimi, im pokazywać empatii emocjonalnej, że jesteśmy po prostu chronicznie zmęczeni nadmierną kontrolą. Więc owszem, oczekujemy od tego, że zauważcie, że w tej definicji jest radzenie sobie z emocjami. I nie tylko regulowanie, ale w zasadzie kontrola, bo jak gdzieś idę, to mam pokazać coś, co jest adekwatne do tej sytuacji. A koniec końców to nadmierne kontrolowanie emocji może Wam zaszkodzić. Jest z nami Kamil i Kamil, uprzejmie Tobie dziękuję, że raz jeszcze wkleiłeś Twoją propozycję i jest w tym momencie ona tutaj zamieszczona. Czytamy dla wszystkich słuchaczy, którzy są z nami na Spotify. Jak przypomnę, tylko jesteśmy na YouTubie, na Facebooku i również na platformie Spotify. Propozycje Kamila to sangwinik ze zharmonizowaną strukturą, stanowczy i zdecydowany w działaniach, potrafiący działać pod presją czasu, okazujący chłodny profesjonalizm, często mylony z brakiem empatii, rozumiejący istnienie czynnika ludzkiego, pozwalającego na indywidualne podejście do każdej sytuacji. Tak, chłodny profesjonalizm, często mylony z brakiem empatii. No więc profesjonalizm nie musi być chłodny, Kamil, nie? Bo może być tak, że ktoś jest profesjonalny, ale mówi ciepłym głosem. Jeżeli pacjent jest osłabiony i zmęczony albo niedosłyszący, to my cierpliwie będziemy do tej osoby coś mówili i wtedy dalej jesteśmy profesjonalni, ale niekoniecznie wieje od nas chłodem i na tym polega również empatia, ale bez współodczuwania. Trochę, że ja widzę, że coś się z tą osobą dzieje, staram się synchronizować tempo mówienia do tej osoby, jak ktoś używa prostego języka, to ja nie komplikuję swojego słownictwa, tylko się do tej osoby dostrajam również językowo, że jak ona do mnie mówi, to ja z szacunkiem patrzę na nią, kiwam głową, że jak ktoś jest wystraszony, to nie mówię ostrym tonem do tej osoby, żeby u niej tego lęku jeszcze bardziej nie podkręcać. Więc ja nie muszę współodczuwać, żeby uruchomić u siebie zachowania, czy pokazać, że rozumiem tą osobę. I wtedy niekoniecznie to oznacza chłód. Można być profesjonalnym w ciepły sposób. Kamil napisał taki komentarz, miałem na myśli nie poddawanie się emocjom, na przykład stresowi, ktoś może działać dobrze, ale szybko i w lekkim stresie, a inny może działać chłodno, w znaczeniu fizycznym, a nie emocjonalnym, takie dodatkowe słowa padły. Pani Kasia Mikołajczyk, który jest dzisiaj z nami, pozwólcie Państwo, dobry wieczór Kasiu, cieszę się, że jesteś z nami. Bardzo jeszcze raz Tobie dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie, jakie od Ciebie otrzymałem. Kasia napisała, aktualizujący swoją wiedzę, wyspany, w miarę możliwości wspierający zespół i poszkodowanych. Taka propozycja od Kasi. Ale słuchaj, wiesz co, ja to skomentuję trochę na wesoło i też ten komentarz, wiem, że Ty byś chciał, żeby tutaj była dynamika i żeby ludzie jeszcze nam zadawali pytania, ale jest 21:22 i ja asertywnie prosiłam Cię, żebyśmy nie dobili do 3 godzin, więc to będzie ostatni mój komentarz. I to, co zauważam, słuchajcie, to, co się w innych Waszych komentarzach pojawiło, to było wyspany. I mnie to bawi i cieszy jednocześnie, tak? Czyli trochę jestem rozbawiona, że ten wyspany ratownik to jakiś taki klucz do wszystkiego, ale cieszy mnie to,
z tego powodu, że myślę sobie, że jest w Was duża świadomość tego, że to, jak o siebie dbacie poza dyżurami i że się regenerujecie i że rzeczywiście ta jakość snu jest odpowiednia, to będzie wpływało na to, że macie większą świadomość sytuacyjną, więcej cierpliwości do pacjentów, łatwiej się jest Wam skupić, lepsze decyzje podejmujecie, więc to dbanie o to, żeby wypocząć, wyspać się, to rzeczywiście jest taki basic, taka podstawa tego, że jak idę na dyżur, to ja jestem tam rzeczywiście w gotowości z moimi kompetencjami, z możliwością kontroli swojego zachowania również. Mhm. Oczywiście asertywność wygrała w tym momencie. My też mieliśmy, drodzy Państwo, umówiliśmy się na 1,5 godziny. Małgosia mówiła, no dobra, trochę tam ewentualnie, jak będzie zainteresowanie, może ktoś o coś zapyta i w ogóle, a tu się pojawiło tyle komentarzy i tyle pytań. Może w wolnej chwili, jeżeli uznasz za słuszne, po audycji jutro, może po południu z herbatą w ręku będziesz mogła się odnieść do pewnych jeszcze rzeczy, które może nie wybrzmiały tutaj. To jeszcze się odniosę, bo to ja jakoś muszę się wybronić tutaj, bo tam Łukasz Felczer, tak, napisał, że to jest frustrujące tworzenie profili idealnych, ale jakby zamysł był trochę taki, żeby może od tego zacząć, a nie tym kończyć, ale też myślę sobie tak, że zauważcie, że w tym, co piszecie, tam jest mnóstwo oczekiwań. Kompetencje, uczenie się, obsługa emocji własnych, obsługa emocji poszkodowanych, odreagowywanie kolegów, umiejętność dawania feedbacku, już nie mówiąc o waszej merytorycznej wiedzy medycznej. Więc oczekiwania są ogromne i wy się z tym zderzacie i czasami jest to po prostu trudno udźwignąć. Jest to zawód skomplikowany i jak każdy zawód związany z obsługą ludzi, czy nawet jak wyobrazimy sobie kogoś, kto jest handlowcem w sklepie, to on ma trudną pracę, a wy obsługujecie ludzi w kryzysie i w traumie. Więc jest to i odpowiadacie za ich życie, a nie za to, czy ktoś dobry rozmiar jeansów sobie kupił, tak? Więc jakby wymagania są ogromne i obciążenie w pracy jest ogromne i wasz klient też jest klientem specyficznym. Dobrze, Małgosiu, to ja teraz Ciebie bardzo poproszę, żebyś tak w telegraficznym skrócie uporządkowała wszystkie te myśli, które chciałabyś, żeby przełożyły się na Twoje słowa w ramach podsumowania, a ja, drodzy Państwo, pozwolicie, nie wiem, może Gosia mi pozwoli zapytać o kod czerwony. Czym jest kod czerwony? Można to znaleźć na Facebooku, można to znaleźć na stronie internetowej i można też znaleźć Małgosię w kilku innych miejscach. Drodzy Państwo, zerknijcie na mhcenter.pl, zerknijcie na mhhelpline.com, zerknijcie na kolejne miejsca, gdzie można spotkać aktywność Małgosi i zespołu, z którym pracuję od wielu lat. To są fantastyczni ludzie, fantastyczni eksperci, którzy z pewnością poradzą Państwu w tych wszystkich sytuacjach, kiedy no właśnie będziecie potrzebowali po prostu pomocy i nie wstydźcie się o tę pomoc prosić. Ale zanim podsumowanie, Małgosiu, czym jest kod czerwony i dlaczego jest taki ważny dla nas? Wiesz co, no ja teraz jak się o to spytałeś, to myślę sobie, Boże, dawno już nic nie robiliśmy z Grześkiem Nowakiem na kodzie czerwonym. Kod czerwony powstał, jak Grzesiek zaczął odczuwać taki niepokój związany z tym, że coraz więcej jego kolegów mówiło o myślach samobójczych i pojawiały się śmierci samobójcze wśród ratowników. I jakoś on tak poczuł, że jakoś się to zwiększa i miał misję, żeby coś z tym zrobić. No, mieliśmy tą misję razem i staraliśmy się prowadzić jakąś psychoedukację dla ratowników. No w ostatnim czasie, tak to z bólem przyznam, że tych wydarzeń jest mniej, ale staramy się przynajmniej raz na pół roku coś dla ratowników zorganizować pro bono online, więc staram się dzielić wiedzą psychologiczną, która może Wam się przydać. Tam jest trochę materiałów, również o tym, jak rozmawiać z kolegami w kryzysie samobójczym, więc jakbyście byli zainteresowani, to tam zapraszam. Czasem się też tak zdarza. Nie po to był kod czerwony stworzony, ale zdarza się, że ktoś do nas napisze na czacie na kodzie czerwonym, że jest w jakimś kryzysie i my staramy się też przekierować tą uwagę osobę gdzieś, gdzie może pomocy poszukać. Także to jest taka strona na Facebooku, która miała służyć Wam psychoedukacją. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Też zaznaczam, że tutaj
Michał Winter z Falk Medycyna też podawał ciekawe linki, psycholog dla medyka.pl i wiele innych. Tutaj jakby udostępnialiście, drodzy Państwo, różne ciekawe narzędzia, różne ciekawe rozwiązania. Podpowiadajcie sobie nawzajem. Gdziekolwiek tę pomoc będziecie mieli możliwość otrzymać, ważne, żeby była profesjonalna, sprawdzona i rzetelna, i do tego Was namawiam, ale namawiam Was do tego, żeby się nie bać prosić o pomoc i też nawzajem oferujmy tę pomoc innym. Tak więc z takimi słowami od siebie, a z czym zostawi nas Małgorzata Wypych? No literatura. Link wstaw, bo ja tam dałam link do naszej bazy wiedzy na naszej stronie MH Center. I teraz tak, literatura. Słuchajcie, tak tutaj pozbierałam różne książki, które mam w domu, które są związane z radzeniem sobie ze stresem i zacznę od takich na autorefleksję. Bardzo namawiam do przeczytania książki wywiadu z psychiatrą Bruce'em Perrym, Oprah Winfrey, Co ci się przydarzyło. To jest książka, która inspiruje i uświadamia, jak bardzo zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie wpływa na to, że my mamy różne traumy, czyli mamy tu, ty robisz print screeny może? Tak? Robię, idealnie. Dalej, z takich książek, które więcej Wam o stresie powiedzą, to jest Robert Sapolsky, Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Być może o tej książce słyszeliście. Dla medyków super, bo on jest profesorem Stanforda i się do wielu badań odwołuje. Dalej takie książki trochę do pracy własnej nad stresem i lękiem, to będzie Zalękniony mózg. Kto jest autorem tego w ogóle? Katrin Pittman, nieważne, i tak dostaniecie print screen, więc możecie sobie wynaleźć. Mózg odporny na stres. Też zostawiam to jako taki poradnik do pracy własnej. Ja dużo tego mam, jak się okazuje. 3 dni później. Szczęśliwy mózg, ale poczekajcie, to wszystkich nie pokażę. Jeszcze raz, nie zdążyłem. Nie zdążyłeś? I to akurat ze szczęśliwym mózgiem nie zdążyłeś, no proszę. Proszę. Już zdążyłeś? Już. Dobra, to teraz będę czekać, zamknięta pętla komunikacji musi tutaj nastąpić. Rezyliencja. Poszło. Bardzo fajna książka, chociaż ja akurat nie lubię tego podejścia, ale o odporności psychicznej widzicie, ile ma zakładek, bo rzeczywiście z nią pracowałam. Bardzo dużo szkoleń teraz jest opartych właśnie na tej koncepcji pana Strycharczyka. I skończę na tym, bo to jest, tak mi się wydaje, książka o wtórnym stresie traumatycznym, kiedy trauma innych staje się własną. Więc to jest dokładnie o waszej sytuacji. Jeszcze sekundkę. Dobra, mamy to. Dziękuję. Wystarczy, dobra, bo... No dobrze. Jacek mi dzisiaj przypomniał, że miałam literaturę przygotować, pewnie nie wiedziałeś, że ja aż tyle książek ściągnę z półek tutaj. Ja już żałowałem przy 4. pozycji, ale dobrze. Uważaj, co mówisz, bo jeszcze ktoś cię usłyszy. Tak. Uważaj, o czym marzysz. To też takie słowo, parafrazując. No dobrze, ale żeby cię, Małgosiu, nie przetrzymać tak brutalnie. Już to zrobiliśmy, ale zobacz, jest miło, prawda? Jest miło, to najważniejsze. To droga podsumowania. To ja bardzo proszę. I to trudne, bo bardzo dużo wątków się tutaj pojawiło, więc teraz mnie challenge'owałeś w końcu. Nie? Tak jak rozmawialiśmy, czy będą jakieś trudne pytania, to teraz na koniec padło rzeczywiście trudne pytanie, podsumuj. No więc ja myślę sobie, że najlepszym podsumowaniem będzie to, że trzeba znaleźć przestrzeń dla siebie w tym zawodzie. Taką przestrzeń dla siebie, co może oznaczać moje łóżko i to, że się wyśpię. Przestrzeń dla mnie to, że ja mam czas na spacer i na to, żeby pobyć samemu ze swoimi myślami być może. Przestrzeń dla siebie związaną z tym, że mam poza pracą jakąś strukturę w życiu prywatnym, czyli mam jakieś hobby, a nie, że tylko wracam do domu i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Przestrzeń dla siebie to znaczy, że ja spędzam czas z ludźmi, z którymi chcę spędzać ten czas. Może to jest rodzina, może to są przyjaciele, może to są inspirujące osoby, ale że to ja decyduję o swoim czasie i ta przestrzeń dla siebie jest moim źródłem ładowania baterii.
żeby już nie powtarzać tego, że dobry ratownik to ratownik wyspany, to dobry ratownik to jest taki, który po prostu nie jest zmęczony i też się po pracy potrafi zregenerować. Czyli podsumuję, zdrowy egoizm, bo tam też się pojawił taki komentarz, że nie ma zasobów w ratownictwie, jest za mało ratowników i ktoś napisał, no dobra, ale to my decydujemy, czy weźmiemy ten kolejny dyżur, czy nie, tak, że to jest sprawa pracownika, czy będzie robił, czy nie będzie robił, więc ta przestrzeń dla siebie to też jest asertywność. I tak podsumuję nasze spotkanie. I nadal potrafisz oddychać na takim jednym oddechu. Myślę, że jakby były takie mistrzostwa świata na pokonywanie głębi na bezdechu, to robisz to na start. Nie. Pod wodą mi to tak dobrze nie wychodzi. Nie? 10 sekund i ja muszę wziąć oddech. Także ja oddycham, tylko ty tego nie słyszysz po prostu. No tak, bo to jest wielka sztuka, drodzy Państwo. To było podsumowanie naszej gościni, która dzisiaj poświęciła naprawdę dużo czasu i energii na to, żeby się spotkać, ale widząc Twoją reakcję i uśmiechnięte oczy, myślę, że miałaś z tym frajdę. Przyznaj się, trochę chociaż. Wiesz co, jak przed spotkaniem próbowałeś mi tak trochę, wiesz, porozkręcać, to ja sobie myślę, czemu on to robi? Przecież ja się sama rozkręcę, jak się zacznie, więc tak to bywa ze mną. A jeszcze, no, jak widzę, że ludzie rozmawiają ze sobą i są pytania i że temat jest ważny, no to jest to dla mnie też nagradzające. I ja powiem tak, ja na niewiele rzeczy mogę w życiu liczyć, ale na widzów i słuchaczy nie są rzeczami, ale na takie postawy z pewnością. I tutaj teraz te osoby dają temu dowód. Jestem Państwu niezmiernie wdzięczny, bo wchodząc w 4. rok działalności Nordistriget Life, nie spodziewałem się, że to tak nam się to wszystko pięknie rozrośnie i będzie szło w takim bardzo dobrym kierunku, ale to tylko i wyłącznie dzięki Państwu, dzięki widzom, dzięki słuchaczom, dzięki takim gościom jak dzisiejsza zaproszona gościni. Zachęcamy do zamieszczania opinii, recenzji na temat Nordistriget na naszym profilu facebookowym. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji już 20 października o godzinie 19. Państwa i naszym gościem będzie pan dr Tomasz Ilczak, z którym porozmawiamy o publikacjach PZWL-u. Będzie to odcinek przy współpracy z PZWL-em, tak więc bardzo się cieszę. Cieszę się, że są koty z nami nadal. Robią niezłą robotę tam i niech tak będzie. Niech będzie to przynajmniej dowód na to, że nasze audycje są na żywo, nie są reżyserowane i idą w świat i wszyscy tutaj piszą do nas dzisiaj, że robimy dobrą robotę, świetne spotkanie i kłaniamy się Tobie, Małgosiu, nisko w pas. Moim i Państwa gościem była pani doktor Małgorzata Wypych, z którą rozmawialiśmy o emocjonalnych aspektach ratowania, za co jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję bardzo i życzę Wam wszystkim nieudanego wieczoru, ale skutecznego zaśnięcia. Twarz na poduszce i Was odcina. Takie macie zadanie na dzisiaj. Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękuję za poświęcony czas. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Spotify. Do zobaczenia i do usłyszenia 20 października o godzinie 19. Jacek Borowiak, NT Live. Machamy do Państwa bardzo ciepło.